kolegą, tym Grygorukiem właśnie z Dubic Cerkiewnych. Jak już to puścisz, to mu, więc go pozdrawiam serdecznie. W ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy będą oglądali i chodzili ze mną do Supraśla, do Burków. Ja też pozdrawiam tych, co... Niekoniecznie do tej samej klasy, ale Pozdrawiam wszystkich Burki. pozdrawiam. Pozdrawiam Burki, też chodziłem. Piękne czasy to No. były. Ale Filipy też pozdrawiam. Filipki. Filipki, dokładnie. Tak, no wiadomo, Filipki. Tak. Filipków nie pozdrawiamy, Filipki tak. No, także z nim też robiliśmy takie różne, wiesz, szalone rzeczy. Między innymi którejś tam nocy weszliśmy na ten komin. Nie pamiętam, no taka była moda, nie? I się mówiło, ja często tak gdzieś wyskakiwałem z różnych miejsc, żeby wyskoczyć przez okno, nie? Bez zaglądania, skaczesz. To bardzo wysoki ten taki niby parter, ale to jest taki, wiesz, no. Pierwsze piętro. Tam za 4 metry z tego parapetu, może lepiej. Mhm. No, z parapetu to mogło być i 5 metrów wysokości do ziemi, nie? No i ja tak skoczyłem, nie? I wiesz, jak już leciałem, to po jakimś czasie dopiero patrzysz na dół i widzisz sylwetkę, a tam szedł pop. I ja dosłownie, wiesz, przed nim na ziemię spadłem, nie? On się wystraszył, upadł do tyłu, nie zaczepiłem go, tylko tak, wiesz, odskoczył. Ja się też wystraszyłem, wiesz, popatrzyliśmy na siebie z takim, wiesz, oczami, ja to przepraszam, on tu nie, otrzepał się i ten, nie? Młody taki też facet, no ale popnie. I prawie mu skoczyłem na głowę, no. Takie rzeczy się robiło, no. Rozmowy ostateczne. Rozmowy ostateczne. Poszły konie po betonie. Plutonie, tak jest. Moi drodzy, przed chwilą rozmawiałem tutaj z moim gościem o tym, że myśląc o uruchomieniu tego kanału, jest jedną z pierwszych osób, które jakby miałem na myśli, żeby zaprosić tutaj do rozmowy, ze względu na taki sentyment i nostalgię, którą czuję przez cały czas do wsi i do rolnictwa. No, tam się urodziłem. Moim gościem i waszym jest Maciej Sidarowicz, Rolnicy Podlasie. Witam. Maćku, dziękuję ci serdecznie, że dotarłeś tutaj. Nie ma za co, no, być twoim gościem, waszym tutaj w ogóle, no to wiesz, dla mnie też jest zaszczyt. No, Bo jakby dla mnie tak samo. No. Cieszę się niezmiernie, że jesteś tutaj. Nie Niedziela, wieczór po nie- obrządku. Nie Dałeś radę. nie przyjąłbym zaproszenia od byle kogo, no. Macieju, słuchaj, zawsze tak mam takie na początek i na koniec takie pytania, od których wychodzimy i które kończymy. Powiedz, czym dla ciebie jest Podlasie? Podlasie. No jest jakby częścią mnie, tak? Jest częścią mnie, tylko ja mam coś takiego też w sobie. Jedni to krytykują, inni cenią. Generalnie ja jestem patriotą lokalnym. To tak jak ja. Czyli dla mnie najważniejsze jest, najpierw jest to miejsce, gdzie żyję, to konkretne, tak? Ta kolonia gdzieś tam pod lasem w Kundziczach. Dopiero potem gmina, województwo, region i Polska. Nie? I to jest tak, że wiadomo, no też losy ludzi rzucały, wojny były, w różnych sytuacjach były. Uważam, że jeśli się ma takie podejście, to można być zawsze u siebie, bez względu na to, gdzie ci granice przesuną. No i tak bywało no, w naszych historiach tam różnie. No tutaj my jesteśmy specyficznym regionem, gdzie ta no, tak, granica się przesuwała co chwilę. Się. No, myśmy byli, mało kto dzisiaj sobie zdaje sprawę z tego, że jako ściana wschodnia nas tu postrzegają. Rzeczywiście jesteśmy w pewnym sensie zapóźnieni pod wieloma względami. To już się ciągnęło od lat tam 60., 70. Ta odległość się zwiększała, cywilizacyjna między nami a centrum i zachodem Polski. Ale przed wojną myśmy byli w centrum Polski. Patrząc centralnie na mapę, to Białystok to był tak praktycznie po środku. Ale też byliśmy centrum i Wszystko się gospodarczym. zmieniało. Białystok na przykład dla nas tam mieszkających w gminie Krynki, no to Białystok to był niczym.
On był taki, no było to miasto przemysłowe, ale to nie było miasto, do którego każdy chciał pojechać. Myśmy byli przynależni do Grodna. Grodno było metropolią w stosunku do Białegostoku. Tak. Białystok to była wioska. Wszystkie sprawy się załatwiało w Grodnie, no bo tam były te wszystkie urzędy Grodzieńszczyzna, najważniejsze, jakieś rynki duże i można zaryzykować takie stwierdzenie, że większość mieszkańców okolicznych moich tam terenów to minimum raz w życiu było w Grodnie, a mogło nigdy nie być w Białymstoku, bo to nie było po drodze, nie było potrzeby, nie? No i wracając do tego patriotyzmu, nie? No to tego miejsca, Podlasia, no jest to Podlasie, no jest taka umowna nasza kraina. Niektórzy się sprzeczają, bo tam tu granice, tam nie, to nie Podlasie, to Tak, tam tu Polesie, tam już Warmia, tam coś się gryzą Tak, tam i Łomża, obrzucają tak. się w ogóle, nieraz się mocno kłócą o to, jakby to miało jakieś znaczenie. No tak, to ja też umownie to umawiamy się, że to jest Podlasie. Tak. No Podlasie, no nazwaliśmy tak się nazywamy i jesteśmy na Podlasiu. Te Podlasie też jest różne. Akurat mój rejon, moja gmina jest tak dzika, jest tak mało ludzi na tak dużej powierzchni. Lasów przybywa, a nie ubywa, mimo że są cięte na potęgę. Jakby coraz dalej jesteśmy od cywilizacji, a nie coraz Tak, bliżej. tutaj wiesz, porównując A nawet... są takie tereny na Podlasiu, że na przykład to jest tak samo, jakby to była Wielkopolska. I ja tam bym nie mógł mieszkać, mimo że to jest Podlasie. Bo tam jest równo, wszystkie domy z betonu. No to dla mnie nie byłoby miejsca tam w ogóle, nie? I mamy na Podlasiu takie tereny, które, nie chcę nikogo obrażać, dla mnie są po prostu nijakie. Może nie, że brzydkie, tak? Nijakie. Nie mają jakiejś takiej duszy w sobie. Mieszkasz, tak jak w Stanach są takie tereny rolnicze, że po horyzont tylko równina i wiesz, farmy są. No fajnie, karmią naród, ale żyć tam, no ja nie mogę. Muszę mieć drzewa wokół siebie, muszę mieć pofalowany krajobraz, bo w tym się wychowałem, nie? No ja akurat odwiedzałem tam. Teksas jest takim miejscem, gdzie właśnie tak. jest preria, Tak, równina. no, tak. I tam oni mówią zresztą to, że to jest jakby ziemia po niebo. No, Bo tak nazywają to. Tak, Ale jest to piękne. Akurat tam najwięcej bydła się hoduje. no właśnie. ale hoduje się w taki sposób już też mocno intensywny w takich terenach, bo to są dosyć pustynne tereny i tam Tak. mało się wykorzystuje paszy takiej, bo jej nie ma. W ogóle pasza jest bardzo mocno produkowana na takich terenach Stanów, gdzie jest jej dużo. Tam się pakuje duże paczki i się wysyła na całe Stany, bo tak koni ludzie mają wszędzie bardzo dużo, bo bez koni Ameryka nie żyje, bo to jest jeździectwo jest popularne. Oczywiście wszędzie są konie i ci ludzie te konie, żeby utrzymać, muszą mieć siano. W Arizonie, w Teksasie, skąd tego siana? No tak, tam jest ciężko z tym, ale Także sprowadzane są tak. to wszystko wielkimi transportami z tych rejonów, gdzie z kolei są piękne tereny, bo ja tak właśnie z tych swoich jakby zamiłowań do rolnictwa, do takich, bardzo dużo oglądam na YouTubie filmów z farm różnych w Stanach, więc widzę jaka jest różnica między tymi Stanami, jak No to ja wszystko właśnie też wygląda. przejechałem całe Stany właśnie też za kierownicą. Są I takie właśnie... miejsca, że mógłbym się tam przenieść z miejsca, bo czułbym się jak u siebie. A są takie, że w życiu bym tam nie chciał. Montana właśnie, te rejony są bardzo piękne, natomiast to Teksas, tam gdzie jest Tak, najwięcej tak. bydła, no to tereny są tereny są pustynne, ale tam pustynne. się najwięcej hoduje. Najwięcej się hoduje, no bo Tam to właśnie Texas Longhorn, te bydło jest No są świetne. też wytrzymałe, są na wysokie temperatury. Tak. Mało kto wie, to jest też w przypadku mojego bydła, czyli Highland Cattle, szkockie bydło górskie. Te długie rogi, to one nie są też tylko, natura nie dała ich tylko dlatego, żeby się broniły, na przykład przed wilkami, bo i tak nie zawsze dają rady, to te bydło się chłodzi przez te rogi. Bo te rogi są bardzo mocno ukrwione. I to są tak ciepłe, że zimą jak pada śnieg, no to on na przykład nigdy się nie trzyma na rogach. Tam można sobie ręce, jak były te zimy takie przedtem mocne, ja marzłem przy pracy przy tym, to mogłem przyjść do krowy, do byka i potrzymać po prostu za róg i ogrzewałem sobie ręce momentalnie. I longhorny, to one mają to po to, żeby się chłodzić, nie? No jest to piękne bydło, Piękne. i bardzo smaczne.
No na pewno. No jeśli wiesz, bo akurat zboczyliśmy One też z tematu, wolne, wszystko, ale to jest tak, wszystko co rośnie długo w przyrodzie, czy to jest drewno, wtedy jest trwałe, czy to jest mięso, to jest smaczne, wartościowe, czyli te rasy wszystkie pierwotne, które rosną długo, one są najwyższej jakości. To, co nam dzisiaj daje przemysł rolniczy tak zwany, bo to już nie jest rolnictwo, no to niestety to jest taka papka. no ale to, bo wiesz, jakby wracając do bydła, no nie, no bo też przejechałem tam kawałek świata i jakby zawsze tam podstawą było, żeby spróbować mięsa, Aha, no nie? aha. Więc no, jedliśmy tam i w Argentynie te steki, no ale tam No. jest Black Angus przeważnie. Tak, No, to jest porównywalne. Mówią, że argentyńskie mięso jest najlepsze, ale to jest trochę taka no, to jest ich, przereklamowane tak, totalnie. Tak, wszędzie można mieć dobrą wołowinę, jeśli się nie karmi intensywnie, jeśli się nie trzyma tego byka 2 lata, tylko 4 lata na przykład do uboju, to ta wołowina będzie pyszna, będzie z każdej rasy będzie dobra, bo nie będzie miała za dużo tłuszczu, jeśli nie jest białkiem wysoko paszą taką energetyczną karmiona. Tak samo Japończycy. Właśnie, w Japonii też byliśmy. Oni tak też przereklamowali, no wiadomo. Wagyu jest No totalnie tak, przereklamowane. Oni piwem karmią, masują, ja swoje też masuję. Mi nikt nie chce zapłacić za to, że Nie, ja ale swoje to wiesz, masuję. nawet porównując smak tego, ja wiem, że to pięknie wygląda, marmurki i w ogóle, Tak. wiesz, ten tłuszcz śródmięśniowy jest bardzo pięknie wygląda, Tak. ale to nie jest dobre. A na przykład jak pojechaliśmy, bo jeśli mam, wiesz, porównywać, no nie, mięso, byliśmy w Brazylii. No, Brazylia jest największym jakby producentem wołowiny na świecie. Tak. Oni mają te krowy takie białe, Nelore. Swoją taką rasę. Tak, z takimi garbami. Białe, bardzo piękne, to Tak. ona bardzo rośnie. I oni też mają takie swoje, zakochani są w grillach i te naprawdę mięso, według mnie to jest jedno z najlepszych mięs, jakie w ogóle jadłem, no nie, na świecie. Na pierwszym miejscu niestety, ale kurna jest amerykańskie mięso i teksańskie w ogóle barbecue i ten właśnie Longhorn, no ale Nelore jest właśnie na drugim miejscu, tak, te, które w ogóle spróbowałem, bo Wagyu to właśnie, czy argentyńskie, te wszystkie mięsa są super, natomiast no mięso z Ameryki jest jednak No, a mojego najlepsze. nie możesz spróbować, bo jesteśmy jedynym krajem w Europie, gdzie rolnik nie ma prawa zabić no. u siebie w gospodarstwie Tak. swojego dorosłego bydła, bo do roku mogę zabić, ale roczna sztuka to jest taka i tego nikt normalny by nie robił. No i w takich paradoksie niestety żyjemy, że ja hoduję ponad 20 lat bydło najwyższej jakości, wołowina i wiesz, i ja nie sprzedałem ani jednej sztuki na mięso. No właśnie. Ani nie zjadłem, bo nie mam do tego prawa, nie? Powiedz, no, przeskoczyliśmy już tam, wiesz... A jeszcze chciałem nawiązać, bo że z tą Brazylią, nie? To tak ciekawa sytuacja, bo miałem niedawno gości z Brazylii. I też ta wizyta miała być taka, wyszła inna w ogóle perypetie takie, bo oni mieli taką przygodę, w którym musiałam długo było opowiadać, nie będziemy tu tracić na to czasu. No i oczywiście pomogłem im tam w mocnych problemach na drodze. No i zaprosili mnie do tej Brazylii, no ale niestety nie mam z kim zostawić zwierząt. Zamienimy się. Pojedziesz karmić moje? No Tak, to spoko, dokładnie. Spoko. Możemy się, wiesz, na 2-3 tygodnie pokażesz mi No. co i jak, kurna, ja wiesz, w ramach tego twojego urlopu tak. mogę pojechać, No. kurna. Poznałem faceta, który ma zakład w Brazylii, który montował Ursusy. I jest to chyba jedyne miejsce teraz na świecie, gdzie jest stare logo Ursusa, wisi na fabryce, bo on tu nie zdjął tego, ma. Wiesz co, Zajmuje się- brazylijskie miasto polskie to jest Curitiba. No tak, Tam jest, tak. tam tak, jest tak. Wśród tych gości był jeden potomek Polaków, ale mówił, że jego ta prababcia tam Normalnie z rozmawiają po Warszawy, polsku, z Warszawy, dbają on po o to. polsku nie, tak parę słów tak wtrącał, Mhm. ale widać było, że Europejczyk, no nie powiedziałbym, że Polak od razu, nie? Chociaż Polaka łatwo poznać, ale on może za bardzo tam się wychował i jest za bardzo taki radosny. Tak, bo tam Więc nie mogłem go słońce, poznać, słońce bo wszystko. Polaka, tak jak spotykasz wszędzie, to widzisz, że Smutek, tak. smutek, taka morda zawzięta, Tak. to jest Polak, Polak, nie? wiadomo. No. Polski uśmiech. Tak. Tak, oni, południowcy Dokładnie, mają to tak. ze względu na właśnie na tą witaminę D3, którą przyjmują No, i są, ogólnie, są inny radośni. styl życia, Inne, nawet tak. w Europie ci wszyscy, co są południowcami, no to właśnie też jest, ale ogólnie tak,
bardziej tacy wyluzowani ci ludzie wszyscy Tak, są, no, nie? no i właśnie Brazylia to zrobiła no oni w ogóle mają takie specjalne w ogóle restauracje, gdzie podają te mięso, tam churrasco to się nazywa, taki specjalny grill ogromny i na szpadach. Różne rodzaje Tak, tych tak, mięs, tak. no są, no jest Widziałem z Argentyny taki reportaż rewelacja właśnie o po wołowinie prostu. typowo, to tam pokazywali hodowlę i w różnych miejscach, jak to cała Argentyna po prostu to jest tak, że wieczór to jest, wszyscy się bawią, piją wino i jedzą steki. Tak w skrócie oczywiście, nie? tak, tak. W uproszczeniu dużym, ale no, że tak dużo jest tego wszystkiego No na teraz każdym Argentyna jest w totalnej recesji i No, to byliśmy wiesz, no, właśnie w każde ubiegłym kraje. roku, no to jest tam widać tą biedę. No. I w ogóle kurna jest taki odnośnie, wiesz, hodowli, oni byli jednym też z największych eksporterów. Ta, Argentyna importuje od 2 lat wołowinę do siebie o masz. ze względu na cenę. Tak się porobiło tam. No, Więc zmienia to się, jest, zmienia się. zmienia się bardzo mocno. No, także to. No, Macieju, powiedz No, mi, bo dawaj ty, dalej, no. ty Tu my się nie zamkniemy w no twoich nie, ramach. nie, ma tutaj szans. będziemy, nie ma szans. Musiał Dobrze, zrobić 6 bardzo, odcinków. no i bardzo dobrze. Cieszy mnie to bardzo. Słuchaj, no bo dlaczego się wziąłeś właśnie za Highland Cattle? To nie jest jakieś, Nie, to to ja wiesz, już żeby hodować u nas, zresztą wołowina jest bardzo tania. Żeby hodować wołowinę premium, no to trzeba być tak, hodowcą, rzeźnikiem, sprzedawcą, dostarczać do restauracji, wtedy możesz na tym zarobić, tak mi się wydaje. że tak powiem, wpadłem na ścianę, nie? Wpadłem na ścianę. Znaczy, sama hodowla to nie jest tak, że ja chciałem na tym zarabiać. To jest inaczej. No i w sumie osiągnąłem to, czego chciałem, czyli nie zarabiam. No to tak, bo hodowca, a ten, który tam handluje, I to jest handlarz, taka to jest długa, zupełnie tak, co innego. Długa geneza, ponieważ ja od dziecka jestem z bydłem. Ojciec hodował bydło, takie zwykłe mieszańce, tak zwane NCB. Cielaki kupował z państwowej takiej firmy. Pod Łomżą była baza, jeździliśmy razem. Pamiętam to, jak dzisiaj ojciec wchodził do zagrody, tam znaczył kredką, wybierał które sztuki. I pierwsze bydło mięsne w Polsce za komuny, bo no jakoś tak było, że Anglia nam trochę wcisnęła pewnych produktów przemysłowych, czyli mieliśmy silniki Leylanda w autobusach, w kombajnach, mieliśmy licencję Fergusona, no parę rzeczy takich przemysłowych, Ferguson, rolniczych. tak jest. No świnie może były, jak ja na świniach się słabo znam, świnie trochę próbowano, też owce, ale bydła tak nie promowano. Natomiast też Francja eksportowała do Polski pewne rzeczy. Wszystkie duże budowy, na przykład wywrotki Berlieta obsługiwały. Berliety jeździły w Polsce jako przegubowe autobusy jeszcze wcześniej niż Ikarusy. I Francja też z pewnych rolniczych rzeczy nam jakby wtykała, nie? I pierwszym bydłem mięsnym, takim prawdziwym mięsnym bydłem w Polsce dostępnym chyba, tak? był Charolais. Charolais. Tak. Też fajna rasa, spokojne bydło do hodowli. One we Francji jest taka to ogólnoużytkowa też, bo też doją tak jak selersy francuskie, które u nas są głównie na mięso, a we Francji to jest typowo wieloużytkowa rasa, czyli mleczno-mięsna. No i te Charolaizy były. I te Charolaizy, jak ktoś kupował, tak jak ojciec tam tych byczków, na przykład 40 byczków kupował, to jemu przysługiwało tam, nie pamiętam, 2 może te byczki, takie, żeby Charolaiza też, nie? Ale ojciec tam, wiesz, zawsze, ludzie tak, niby był ten przydział, ale też nie wszyscy chcieli, bo to się bali, to takie żółte, białe, taki, co to za cielak, jak on wyrośnie, nie? I jak tam zawiózł flachę komuś na tej bazie, no to mógł sobie więcej tych cielaków wybrać, bo po prostu wiadomo, on tam byli tacy, co nie chcieli, nie? I one rzeczywiście miały inne przyrosty, były takie duże, chociaż te nasze polskie NCB, czyli też właśnie rasa ogólnoużytkowa, gdzie była krowa mleczna, ale byki z tej rasy, ja mam zdjęcia z tymi bykami, to potęgi rosły, ekstensywnie chowane, tak jak ojciec, tylko pastwisko, zimą miały tylko siano i śrutę, a przez całe lato były tylko na pastwisku, to one rosły takie, wiesz, no w tamtych czasach byk 700 kg, to była potęga, nie? Tak. I one rosły, naprawdę, umieśnione były fantastycznie. Więc jakby ja to zassałem, nie? Ja chodziłem z tymi byczkami od małego, no, one były u nas wszystkie takie spokojne, przyzwyczajone. Myśmy w ręku zaprowadzili 2 na takie dożynkowa wystawa była w Krynkach. Wcześniej pojechaliśmy, zrobiliśmy taki płot z ojcem
I tam 2 byki zaprowadziliśmy, wiesz, piechotą z 8 km 9 przez pola, przez ten tak byka, którego nigdy nikt nigdzie nie prowadził. Nie? I z powrotem przeprowadziliśmy, bez problemu. Także no to we mnie tak no siedziało, no potem wiadomo, życie potoczyło się różnie. Ojciec też miał dosyć trochę tego bydła, bo tak no miał taki błąd robił w tym, że on nie kupował na przykład co roku po 10 sztuk, czy po 15 i miałby co roku na przykład sztuki do sprzedania. A jak miał 40, to te 40, żeby sprzedać, tam zawsze z tych 40 to było tak 3-4 takie, że się wcześniej sprzedawało, bo one widać były, że już nie urosną. No takie się trafiały, nie? Ale to trzeba było cały cykl 2 lata, nie miałeś z czego żyć, żeby dostać dużą gotówkę, nie? Także i potem ojciec tak chciał się właśnie uniezależnić i z tym ostatnim rzutem wziął 10 ołówek. Jeszcze potem żartował, że to jemu wcisnęli, że on nie widział, nie? No i zostały u nas krowy mleczne. I te krowy mleczne przez jakieś tam lata były. Bydło już się zlikwidowało to mięsne. Były krowy mleczne przez kupę lat. No to dało mi szkołę życia, ci powiem, bo to ręcznie się doiło. Ojciec dużo udzielał się społecznie w rozmaitych akcjach różnych, wiesz, non-stop na jakieś wyjazdy, to zjazd mleczarzy, to kółka rolnicze, to jakieś kółka, spółki wodne, różne rzeczy, więc miał tych wyjazdów dużo. No i ja zostawałem na przykład na dobę, wiesz, ze wszystkim musiałem wieczorem, przynajmniej wieczorem i rano podoić. 10 krów. No to wiem, co to jest. Zatargać to te krowy dawały tam w granicach, wiesz, 20 paru litrów, to nie takie jak teraz, nie? No ale Krowy łańcuchowe? to i tak miałeś, wiesz, 10-12 baniek z mlekiem, które trzeba było na rowerze. Ojciec miał takie zaczepy porobił, bo myśmy nie byli zmechanizowani w ogóle, nie? A czyli doiłeś na Doiło pastwisku? się ręcznie na pastwiskach. No to... Wieczorny udój szedł do strumienia, żeby to ochłodzić, żeby wiesz, przez noc, a rano już wszystko razem się brało na ten rower i do drogi trzeba było dowieźć. To ode mnie jest tam koło pół kilometra, bo mleczarz jeździł, nie? A mleczarz taki był, że jak zobaczył, że ja już byłem na górze z tym rowerem, a był na tyle to konia pogonił, żeby uciec. On tak od wszystkich robił. Tak dla jaj sobie, nie? No i wtedy trzeba było z tym rowerem 12 baniek na rowerze. Zasuwać. To wiesz, jak to po piaszczystej drodze takiej, że to dzisiaj to nie wie, w ogóle ludzie nie znają takich dróg. 2,5 kilometra zapchać do zlewni, nie? No, także to także szkołę życie miałem taką, że jak do Supraśla trafiłem do szkoły zawodowej, do 1. klasy, Do Burków? jako tam 15-latek, to jak mnie zobaczył Zuckerman, który był tam od zapasów, to od razu powiedział, że bo tam taki był targ niewolników i był jeden tam chłop, którego nie pamiętam teraz nazwiska, od lekkoatletyki, od tych spraw, a Zuckerman brał do ciężarów i do zapasów. I od razu powiedział, nie? Bo ja miałem takie łapy jako 15-latek, Jak że 2 bochny. nikt z naszej klasy czegoś takiego nie miał. To mieli uda takie, jak ja miałem ręce, nie? Ja brałem, wiesz, bańkę taką, ona waży tam kilkanaście kilogramów, już nie pamiętam, około 10 kilogramów. Bańka pusta waży. Teraz mleko około 20 kilogramów. I ja to brałem, jedną ręką podnosiłem, podrzucałem do góry i potrafiłem to powoli oprzeć sobie na ramię, żeby się nie stuknąć, nie? Taką miałem, wiesz, krzepę w łapach, nie? Przez te krowy, przez te krowy. No. Jeden kolega był tylko taki z Dubic Cerkiewnych, co też miał taką łapę, wszystkie zakłady wygrywał, bo on przyszedł też taki, no gówniarz w moim wieku, 15-latek, nie? I on robił 100 pompek tak. Wiesz, tam wszyscy po 10-15, mimo że zdrowych niby chłopaki młodzi, to wypadali, nie? Ja robiłem może 70 i nie dałem rady więcej, a on robił 100. No, to tylko nas takich 2 było. Powiedz, jak wspominasz sobie Supraśl? Supraśl, kurde, no taka też szkoła życia, no. Wspominam... Nie wiem, dziawka cię uczył? Kto mnie uczył? Uczył mnie... Koniu? Koniu. Pojazdy. Miał na warsztatach taki przedmiot
kurde, jak się ten przedmiot nazywał, na warsztatach taka hala była. On potem był nawet dyrektorem chyba. Pamiętam Kukawskiego, który uczył takiego przedmiotu rolnictwo. Mhm. Dzięki niemu uwalili mnie w tej szkole. Nie z matmy nie, w 4. klasie. znaczy on nie z matmy, on się przyczynił do tego, żeby po prostu, bo z matmy mnie też oczywiście, bo tam mieliśmy takiego, był wysokiej jakości matematykiem na pewno, ten chłop, po studiach, umysł potężnie ścisły. Jego żona uczyła fizyki, ale ona umiała tą fizykę nam przekazać, natomiast on nie umiał po prostu tej matematyki. Ona była, wiesz, no to uczono, no nie wiem co teraz uczą w matematyce, ale wtedy to uczono takiej matematyki, że mój ojciec po studiach to się za łeb łapał, po co to uczą czegoś takiego i w taki sposób. Więc ja tam, wiesz, aby przejść zawsze, nie? Najgorsze oceny miałem, wiesz, miałem bardzo dobre z polskiego, Tak samo jak ja. z zawsze historii, z historia, geografii, tak z samo. tych rolniczych przedmiotów. Tak. No matma u mnie Matma to leżała, nie? samo. Fizykę podciągnęła mi ona, bo ona naprawdę miała po prostu Jeszcze do też tego... fizyka, chemia względnie, ale No, matma to już a by matma koniec była świata tragedia był, i mnie by przepchnęli, że dobra, kończ tą szkołę. Natomiast uparł się ten pan Kukawski. No wredny człowiek ogólnie. Dzisiaj nie przepracowałby roku w edukacji za pewne swoje zachowania wobec uczniów i takie poszedłby Mnie zawsze dziwiło to, bo ja na przykład też ja mu po prostu byłem pyskaty, nie? Całe życie jestem pyskaty, jestem taki, wiesz, buntownikiem i ja zawsze mówię to, co myślę i ja w pewnym takim, z pewnej sytuacji, no powiedziałem mu tam coś, nie? Przy innych uczniach. No i on załatwił mnie, no. Miał narzędzia do tego i załatwił. Wychowawczyni płakała na tej radzie, Krawcówna, już też nazwiska nie pamiętam, jej mąż uczył nas PO tak zwanego, na rosyjskiego i jako wychowawczyni była naprawdę rewelacyjna kobieta, dbała tak o nas, umiała tak to, no fajnie, była takim pedagogiem dobrym, nie? Mhm. Natomiast ta Szuja to był straszny człowiek. On prawdopodobnie musiał mieć jakieś układy też partyjne. Tam 2 takich było w szkole, którzy musieli mieć. Wtedy nawet właśnie nie pamiętam, już tych nazwisk się zaciera, nie? Dyrektorem był kto inny. Za moich czasów Ale to było widać, Mucha był dyrektorem. on był kimś takim, jak to w państwowych nieraz zakładach, dyrektor był całkiem w porządku, ale na przykład magazynier to był człowiek partii i on tak naprawdę trzymał za jaja nawet Rządził dyrektora. wszystko, tak. I tak samo podejrzewam z tym Kukawskim i drugi taki, który był na warsztatach, bo oni mieli różne rzeczy za pazurami i nigdy im się nic nie działo. Trudno, no los taki był, a nie inny. Mnie to też nauczyło dużo, nie? Bo tak jak się dostanie, wiesz, jakiś tam pstryczek, potem jakby, żeby papier mieć, no to, bo nie, wiesz, no nie poniżyłbym się nigdy do tego, żeby iść powtarzać tą klasę. Także wolałem zostać, jak to się mówi, bez szkoły, niż, wiesz, dać satysfakcję dla śmiecia tak naprawdę, bo to był śmieć, to nie był pedagog, tylko człowiek, który tam, wiesz, z przypadku, nie? I znęcał się w różny sposób nad uczniami. Natomiast no, udało mi się zdać jakby w nowym roku szkolnym egzamin tak zwany eksternistyczny w szkole w Doildach. Taki on był w ogóle chyba tylko słowny, z różnych tam przedmiotów, już też tak dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam, że to tak, jak taki, wiesz, no, jak się ogląda na filmach, no ja byłem tam jeden na sali, cały szeroki stół, z różnych przedmiotów byli ci nauczyciele i ja na to wszystko super odpowiedziałem, co tam dostawałem te pytania, więc jakby bez problemu to zdałem i dostałem od nich papier, że skończyłem szkołę. I wszystko. No i tak się skończyła moja przygoda z Supraślem. Być może gdyby ten człowiek mi tak nie zniszczył tego, no to pewnie bym poszedł do tego 3-letniego technikum.
do którego nie zdałem, bo ojciec miał ambicje, że miał do technikum i ja nie zdałem egzaminu właśnie z matmy. Bo wiesz, egzamin wstępny... Mi się udało zdać. No. Egzamin wstępny wiesz, z matmy, nie? Więc oblałem tam jakiś nieduży, ale wtedy było też dużo chętnych. Więc tam, wiesz, malutki błąd już cię skreślał. No wtedy ta szkoła była bardzo popularna. Tak. To ona wszędzie. miała I renomę. była dobra. Miała tak. renomę, chociaż ja na przykład mam wielki żal do tej szkoły, bo też z ojcem tam były walki, do jakiej szkoły mam w ogóle iść, nie? Ja w ogóle chciałem do plastyka iść, bo wiesz, to był taki okres mojego też buntu od ojca, od tego wszystkiego i jakieś tam ciągotki, wiesz, miałem i chciałem do plastyka iść. A się okazało, że w plastyku też egzamin z matematyki. To sobie pomyślałem, kurde, kto to w ogóle wymyślił? Po co dla kogoś, kto będzie rzeźbił czy malował? Matematyka. Matematyka, nie? Nie mam pojęcia, nie? No i wiesz, tu podszedłem, tu oblałem, bo ojciec tak powiedział, to tu, jak tu nie zdasz, to tam sobie idź, nie? No ale jak tu oblałem, to nawet nie próbowałem, bo jak wiedziałem, że tam z matmy będzie egzamin, no to wiesz. Później rolnicza, no to tak, jakoś tak, wiesz, bo tu się miało tam znajomych, już też się nie pamiętam jak to było, bo to tyle lat temu. Wiesz, blisko mam Michałowo, dużo bliżej, nie? Tylko tam no dojazd byłby skomplikowany bardziej, tutaj jednak autobus był. Ale jakbym skończył Michałowo, to miałbym prawo jazdy na ciężarówki. A taka prestiżowa szkoła w Supraślu, gdzie miała wszystko, mieli podobno wcześniej jakiegoś stara, który tam się im rozsypał, sprzedali i nie potrafili zorganizować w tamtych czasach, gdzie można było takie rzeczy ogarnąć, żeby ta szkoła wypuszczała w pełni, wiesz, z tymi uprawnieniami na wszystko, tak jak na ciągnik, na wszystkie prawa kombajn, jazdy, tak. na kombajn, na sprzęt ciężki nie robili uprawnień, ale mieliśmy jazdę. Tak. Co ja tam odstawiałem tym detem, to też można by długo odpowiadać, bo 5 godzin mieliśmy jazdy detem po placu, nie? Ja wiem, bo my też mieliśmy. No, nie? Także po moim kursie już żaden znak nie stał. Cuda tam się działy, no. Z kombajna, wszystko, Z no kombajnem wiadomo. tak samo, jak młodzież chłopaki nawaleni i na bok, nie? No, odwalaliśmy tam masę, no wiadomo, jak młodzież głupich i mądrych i głupich żartów sobie i komuś. Dobrze wspominam ogólnie Supraś, tak? Bo to taka szkoła życia, tak? No to jednak trafiłem na przykład, nie było miejsca w tym, w internacie Tak. od razu, nie? No ale tam dyrektor mówi, no, że tam pewnie się zwolni, bo tu tak jest, że zawsze tam po miesiącu, 2 to jednak ludzie wypadają ze szkoły też Tak. i się zwolni jakieś miejsce, nie? No i obiecali ojcu, że jak się zwolni, to bo ja byłem chyba jedyny z tej strony, co tam byłem taki, bo skrynek na przykład to dojeżdżali codziennie, nie? A ponieważ ja miałem do autobusu ponad 2 kilometry i to taki dojazd i zima, nie wiadomo co, no to bez sensu, więc ojciec chciał, żebym mieszkał w tym internacie, nie? No i tam załatwił stację też u takiej babci, która pochodzi w ogóle, pochodziła, bo już nie żyje na pewno, pochodziła z sąsiedniej wsi, więc ona mnie tam przyjęła na stację. Ja tam mieszkałem miesiąc, może nawet, na pewno nie 2 miesiące i to miejsce się zwolniło, tylko zwolniło się w tak zwanym Żaku. Czyli jak się wchodzi przez dzwonnicę, to po lewej, bo po prawej było to, a w Żaku to już były te wszystko technikum i to wiesz, wszyscy byli starsi. No i też tak wszyscy mnie straszyli, że ja tam będę kotem, że będę tam wszystkim usługiwał, że będą mną pomiatać. No fala była w technikum, nie ma co tam gadać. A ja nigdy się z tym nie spotkałem tam. Ja tam byłem jedyny rodzynek, taki wiesz, gówniarz. Wszyscy mnie bardzo lubili. W sali nas mieszkało chyba 7, bo taka potężna sala. Też myśmy tam odstawiali numery niesamowite, potężne, wiesz, sklepienia. No niesamowite rzeczy. Ale Nie? bo tam później była orkiestra. Ja w orkiestrze byłem. Tam sala prób była. W tym Obok. Żaku? Tak. Możliwe, bo tam na dole to była taka duża świetlica. Na lewo potem się wchodziło, na dole były prysznice, łazienki i góra, tak te pięterko, no to były te wszystkie pokoje, nie? Fantastyczny wychowawca był tam. Kurde, Kozłowski, Kozioł, coś takiego. No. Kozłowski chyba mi się wydaje. Bardzo fajny człowiek.
On nam dawał swobodę, nie ścigał za nic, nigdy na nikogo nie doniósł, na przykład do dyrekcji, jak coś nawet Nie wiem, czy grubego. o tym samym mówimy, bo tam Kozłowski później był kierownikiem warsztatów. Kurde, mogli potem, bardzo- tam, wiesz, tam troszeczkę się przesuwali. Jak ja byłem, na przykład Zuckerman był tylko od zapasów. Jak wyszedłem i się otworzyła, to poszedł w ogóle kuźnię prowadził. Tak. No. Podobno, a potem też otworzył ten jakby jeździecki, Tak. no bo była doszło jakby w szkole, jest kierunek później. był hodowla koni. Koni. I się okazało dopiero wtedy, że Zuckermana pasją są też konie, o czym ja nie wiedziałem, będąc tylko zapaśnikiem, bo też u niego trenowałem przez 3 lata. Więc no tam wiesz, a ten, no chyba Kozłowski, słuchaj, on mieszkał w tym bloku. Pamiętam, że on z wykształcenia był jakimś elektronikiem, coś opowiadał, że pracował, czy miał pracować, wiesz, przy tej budowie, wokół tej elektrowni atomowej, która tam wtedy zaczynała powstawać. I on w takim pierdolniku obok naszej sali, taka wąskie pomieszczenie było, długie, to tam był jakiś składzik byle czego, nie? I on tam u dyrektora powiedział, że chce zrobić taki kącik. Zrobiliśmy tam stoły razem, żeśmy robili i takie, wiesz, elektroniczne rzeczy lutowaliśmy. On nam pokazywał. Jakieś takie, wiesz, wtedy było modne, że tam na klaśnięciu sobie, wiesz, światło zapalić, zgasić. Takie różne proste układy, nie? No to pamiętam go z tej strony, że on nam to tak organizował ten czas. I mówię, no czasem tam się narobiło jakichś wertepów, jak to się mówi, wiesz, tam było dużo starszych, którzy, wiesz, tam jakieś, bo zostawało się nieraz, jak było tak, że bywało tak, że sobota była też ucząca się. No to wtedy praktycznie nikt nie chciał jechać na tą, wiesz, jedną do domu, tak. zwłaszcza zimą, nie? Więc tam imprezy się różne odbywały. No i po tych imprezach to wiesz, no jak to młodzi, to napili, to butelki pobite, to ktoś zażygany był, to coś tam. On nigdy nie zrobił z tego żadnej afery, nikomu się nigdy krzywda nie stała, to najważniejsze, więc on widział, że jest okej. I wiesz, każdy posprzątał, on miał też szacunek, nikt tam się z nim nie szarpał, nie wyzywał go, zawsze był obopólny szacunek. Także to też był taki super pedagog. No, na takim stanowisku, no to wiesz, to ważna rzecz, nie? No raczej. Także miałem super. Podobnie z zapasami. Poszedłem na te zapasy w pierwszym roku. No wiadomo, chłopak, kurde, wiesz, 15 lat to tak wszystko ciągnie do jakichś takich tych, masz tą adrenalinę, wiesz, buzuje ta energia, chcesz się wyżyć, więc jakieś sporty, walki, każdy wiesz, bo to, wiesz, jakieś i tak na boks nawet nie poszedłem próbować, bo to dla mnie nawet w telewizji, nigdy mnie to nie pasjonowało i uważałem to za głupi bardzo sport. Na karate poszedłem na jeden trening, tu gdzieś na Wygodzie w szkole i też od razu odrzuciłem, ponieważ trener, no dla mnie to było nie do przyjęcia z tego powodu mojego buntu, że to wiesz, to traktował wszystkich jak śmieci, jak taki kapral, wiesz, szeregowców na tym, nie? I to od razu było dla mnie nie do akceptacji, nie? Nie machnąłem na to ręką od razu. No i potem te zapasy, one tam były, słyszałem, ale tak poszedłem na jeden trening, na drugi i tam nas na te zapasy poszło kilku. Ale tak już myślę, że w drugiej klasie, nie pamiętam teraz też już, ale kilku od razu odpadło dosyć szybko. Potem jeszcze może 2 było oprócz mnie. Trochę, ale gdzieś tak najpóźniej w połowie drugiej klasy ja już zostałem sam. I jak ja byłem sam, to nie było w ogóle sekcji tej młodej. Reszta to była sekcja taka, wiesz, był tak Kwasiborski, który zmarł w Supraśla, był w kadrze narodowej olimpijskiej. Tak, no, znamy miał osiągnięcia. Potem też podobno trenował właśnie też chłopaków w Supraślu. Tak, to właśnie jak ja się uczyłem, to on przy mnie to był klasa po prostu, wiesz, jak Goliat z Dawidem i też mnie wszyscy, że ty zostaw to, bo oni cię połamią, przecież to wszyscy są zawodnicy, ty jesteś przy nich, to jesteś nic. I też taki lęk do pierwszego tego treningu wspólnego z tą, wiesz, no już kadra, nie? Oni, wiesz, na zawody wszyscy jeździli
trenowali już po kilka lat, bo to też z technikum, więc niektórzy, wiesz, po 5 lat trenowali na przykład, nie? Oni też nie robili takich ćwiczeń, które my robiliśmy tylko po to, żeby się uczyć, tylko po prostu już taka walka totalna, nie? Rozgrzewka w ogóle na czym polegała. To rozumiesz, w kosza żeśmy grali. Kosz zapaśniczy polegał na tym, że w sali gimnastycznej połowa sali to była mata, połowa sali to był parkiet. Kosz był tu i tu normalny. Graliśmy piłką lekarską. Mhm. Nie? I wiesz, i to było tak, że to takie bardziej połączenie rugby wiesz, z koszem, gdzie wszyscy za kimś gonili, rzucić daleko nie mogłeś przecież tą No piłką, raczej. musiałeś podlecieć aż pod kosz. I wszyscy robili tak zwaną kupę. I miałeś szczęście, jak byłeś na dole, na tej macie. Bo jak się leciało na ten parkiet, to wszystko poobdzierane, pobite, nie? No to była rozgrzewka. I potem normalne, wiesz, treningi, ćwiczenia. I to nie to, że mi dawali fory, nie? Tylko nie chcieli mnie skrzywdzić, ale normalnie z nimi trenowałem, nie? I przeszedłem to, do końca trenowałem, bo mi to sprawiało przyjemność. Nie jeździłem na zawody, jakoś też mnie nie ciągnęło. Taka rywalizacja, wiesz, typowo sportowa, nie? Ale no, lubiłem to. No i teraz, nie wiem, pierwszy raz trafiłem ze 3 lata temu może, trochę tak przez przypadek, bo słyszałem, że tam jest restauracja, ale jakoś tak nie ten. Duchowe łąki. I słuchaj, tak, duchowe łąki, w których tam, no, już teraz to już bywam tam, no, 2-3 razy w roku. I to jest dla mnie taka, wiesz, wycieczka sentymentalna, bo siedzę Sali w gimnastycznej. sali, w której Gimnastyce. ćwiczyłem, Tak, wiem. gdzie na ścianach ja też były tak samo. wszędzie, wiesz, te drążki, Książki, tak. drabinki, Drabinki. całe ściany, okna zadrabinkowane, te kosze. No i tutaj, gdzie oni mają teraz tą kuchnię jakby, no to tam była szatnia, tam były sztangi, siłownia, z tamtej strony gdzieś się tak wchodziło. No to tak, no fajnie, nie? Bo też fajne miejsce, pyszne jedzenie. No, generalnie, wiesz, no, ja jestem na przykład bardzo rad, że to wróciło w ogóle do cerkwi i to tak No, zostało tak, odrestaurowane. tak. Bo jak ja się uczyłem, to tam było wszystko zdewastowane No tak tak, kompletnie, że to tam było... przez lata nikt nic nie robił, Nic. wiadomo, nie? To wiesz, no jakby państwo przejęło I tam się nic nie obiekt działo, tak. sakralny. Tak, i I tam wszystko jak było... po przejęciu, jak tam pomalowali lamperię, powiesili jakieś te, no jak one się nazywały, jarzeniówki i to było wszystko, Tak, nie? tak. Więc ten obiekt, potem ta szkoła, no tak zamierała, to wszystko, wiesz, no tam cerkiewna była ta, bo do końca tam oni wykorzystywali właśnie w tym żaku parter. Tak. Ja miałem taką przygodę, bo no jak na tym piętrze mieszkaliśmy, nie? I te okna miałem w tą stronę tutaj, gdzie teraz są te budynki nowego internatu, nie? Mhm. No i też właśnie robiłem różne zakłady z różnymi ludźmi, bardzo, bardzo takie, wiesz, szalone. Nie było mody wtedy na internet, nikt tego nie nagrywał, ale te rzeczy, co ja wyprawiałem, wiesz, będąc nastolatkiem, żeby ktoś nagrywał, to miałbym miliony wyświetleń. No i między innymi była taka akcja, że wiesz, że okna takie były bardzo wysokie, zimą jak brakło węgla i jak sobie zrobiłeś herbatę i nie wypiłeś, postawiłem, bo miałem łóżko tu przy oknie na parapecie, to rano miałeś rozerwany kubek i zamroźnięta herbata. A myśmy tam normalnie żyli, nie? No i te okno, wiesz, chodziło o to, że nie pamiętam, no taka była moda, nie? I się mówiło, ja często tak gdzieś wyskakiwałem z różnych miejsc, żeby wyskoczyć przez okno, nie? Bez zaglądania, skaczesz. To bardzo wysoki ten taki niby parter, ale to jest taki, wiesz, no. Pierwsze piętro. Tam za 4 metry z tego parapetu, może lepiej. Mhm. No, z parapetu to mogło być i 5 metrów wysokości do ziemi, nie? No i ja tak skoczyłem, nie? I wiesz, jak już leciałem, to po jakimś czasie dopiero patrzysz na dół i widzisz sylwetkę, a tam szedł pop. I ja dosłownie, wiesz, przed nim na ziemię spadłem, nie? On się wystraszył, upadł do tyłu, nie zaczepiłem go, tylko tak, wiesz, odskoczył. Ja się też wystraszyłem, wiesz, popatrzyliśmy na siebie z takim, wiesz, oczami, ja to przepraszam, on to nie, otrzepał się i ten, nie? Młody taki też facet, no ale pop, nie? I prawie mu skoczyłem na głowę, no. Takie rzeczy się robiło, no.
Były to czasy. No. No tam było bardzo. Z kolegą, tym Grygorukiem właśnie z Dubic Cerkiewnych. Jak już to puścisz, to mu, więc go pozdrawiam serdecznie. W ogóle pozdrawiam wszystkich, którzy będą oglądali i chodzili ze mną do Supraśla, do Burków. Ja też pozdrawiam tych, co... Niekoniecznie do tej samej klasy, ale Pozdrawiam wszystkich Burki. pozdrawiam. Pozdrawiam Burki, też chodziłem. Piękne czasy to No. były. Ale Filipy też pozdrawiam. Filipki. Filipki, dokładnie. Tak, no wiadomo, Filipki. Tak. Filipków nie pozdrawiamy, Filipki tak. No, także z nim też robiliśmy takie różne, wiesz, szalone rzeczy. Między innymi którejś tam nocy weszliśmy na ten komin kotłowniany na samą górę. Co tam się działo przy wejściu, przy pobycie u góry, ja to mam do dzisiaj w oczach, słuchaj, nie? Jak zaczynam o tym mówić, to widzę to wszystko i to nie wiem, no ja jestem niewierzący, ale ktoś musiał czuwać, jakiś duch, może moich przodków, bardziej w to wierzę, że ja zszedłem stamtąd i jestem tutaj teraz z tobą. Cieszy mnie to bardzo. No, w nocy, wiesz, oglądaliśmy, wiesz, światła wszystkich wiosek wokół Supraśla. No Supraść wtedy był, no teraz jest takim turystycznym miejscem, ale też Nie, bardzo Supraś fajnym. jest cały czas klimatyczny. Klimatyczny, Nie? no. Klimatyczny, no. Trochę tam, nie wiem co z tego wyjdzie, bo tak, wracając do tej szkoły, one już jak ja już kończyłem, to... Macie, wiesz, herbatkę, tak, kurna, bo oczywiście. to... Jak ja już kończyłem, to już zbudowano te nowe internaty, 2 bloki. Mhm. I już wtedy się mówiło o tym, że tu właśnie pomału będzie, że tam szkołę też będą budować, bo najpierw mieli zrobić internaty, potem ruszyła szkoła chyba, nie? I to wszystko miało być przeniesione, że tu wróci klasztor. I ja o tym tylko słyszałem, że takie są plany, no i budowali te internaty. A internaty później, hala ta... Tak, ale to później. To później. Najpierw internaty. Przy internatach stał dźwig. Jak ktoś jest dźwigowy, to mnie opierdoli, bo nie dźwig, tylko żuraw. Potężny żuraw, na którym też byłem. Także tak, no. No i potem no, się rozeszło. I potem była ta szkoła. Ona się zrobiła damsko-męska. Za moich czasów niestety to był klasztor też Tak, męski. No, też, no, a to już bardzo dawno później było. Był już ten, tak, jak się doszedł ten skończyłeś. kierunek hodowli koni, fantastyczny. Tak. Mhm. Myślę, że jak ja bym za moich czasów by było, to pewnie bym też tam był, bo też te konie we mnie to też trzeba byłoby Myślę, że teraz opowiedzieć też o tym. miałoby rację bytu to i gdzieś tam, kurczę, akurat był ten czasookres, gdzie wszystko zamarło i Ja znam, nie było w ogóle, kurna... ja znam powody, jakby dlaczego to zamarło. To jest decyzja ministerialna. Tak, ja wiem właśnie, że... Bo szkoły rolnicze poszły z Ministerstwa Edukacji do Ministerstwa Rolnictwa. A w Ministerstwie Rolnictwa ktoś miał jakiś taki plan. Głupi totalnie w przypadku Supraśla, gdzie wpakowano tak duże pieniądze w nowy budynek szkoły, w nowe internaty potężne. Nawet jeśli by tam nie było pełnej obsady, to można było ten obiekt jakoś jeszcze wykorzystywać, ale pociągnąć tą szkołę, nie? Technikum hodowli koni, ta gałąź, ona miała chętnych do samego końca. Później już widziałem, że masę ratowali znajomych. to w mistrzostwem sportowym jakimś. Tak, kurczę, tak, było. no próbowali Tam ale to różne rzeczy. no, I to... zmarnotrawiono naprawdę dorobek kupy ludzi przez całą historię tej szkoły. I to bardzo szybko Tak, bo padło. warsztaty one były takie komunistyczne warsztaty. One na dzisiejsze wiesz, warunki to i tak były fantastycznie wyposażone, tak? Dzisiaj wyposażyć szkołę w same te obrabiarki, to wszystko co było, nas uczyli tych rzeczy, to jest nie do osiągnięcia, nie? To wszystko zamknięto, zniszczono, wysprzedano potem, wiesz, na przetargach. No i czuję się taki trochę smutek, ja tu przyjeżdżam, no bo jeżdżę cały czas do Białegostoku, jadę przez Supraś, nie? No ja tak samo, wiesz, I zawsze jeżdżę tam, w jak to tamtą się stronę, mówiło, tak, łezka wokół się kręci. bo wszystko stoi i I niszczeje. Przypominają się dobre, złe rzeczy, wszystko razem. I szkoda mi tej szkoły, nie? I ta szkoła
stała pusta. Potem przekazano ją, nie przekazano, sprzedano dla KRUS-u. No i było ogłoszone, że to KRUS przejął, kupił i będzie robił sanatorium. No to jeszcze tak sobie się śmiałem, że pewnie tam trafię, bo to miało być na te dolegliwości ruchowe, różne kręgosłupy, jakieś stawy. I tak sobie pomyślałem, że kurde, na stare lata to będę sobie tutaj jeszcze do szkoły pójdę. Pójdę tam w te miejsca, nie? No, budynki już inne, ale jednak mimo wszystko to samo miejsce. Klimat jest. I jeszcze będzie mi tam jakaś pomoc udzielona, bo już się pomału potrzebuję, wiesz. Najpierw się łamało na tych zapasach, bo na zapasach to dostałem też w kość zdrowotnie, bo to nie jest, jak to mówią, sport to zdrowie. Gówno prawda. No raczej. Niestety nie jest, tak? Pierwsze problemy z kręgosłupem to się zaczynają od takich sportów. Między innymi te jakieś urazy, nie? Więc no to się cieszyłem, że to, ale potem to zamarło, cicho sza, oni od nas pieniądze biorą, ale nic nie robią. I potem bach, KRUS za darmo, za pieniądze, które z nas ściąga, kupili i oddali za darmo dla MON-u. I MON tam miał w planie zrobić jednostkę wojskową, nie? Też na szczęście na razie to wszystko wisi jakby w niebycie, no bo jak zrobią w takim miejscu jednostkę wojskową, to zabiją cały duch turystyczny. Tak. Tam będzie za dużo wojska, za duży ruch, za duży taki niepokój. No to właśnie to dobrze jest, że ma to status uzdrowiska, bo to jeszcze jakby blokuje to wszystko. Znaczy to nie blokuje, wiesz, no, MON by nie wziął, żeby wiedział, że blokuje. Oni, myślę, że z innych może nie mają na to pieniędzy, bo to też jednak trzeba tam wpakować pieniądze, no co by nie mówić, raczej. nie? To nie jest tak, że wchodzi wojsko, nie? Może to pęknie, może, no nie wiem, no zobaczymy, no. Sytuacja w ogóle na świecie jest dynamiczna, więc trudno powiedzieć, co tam będzie. No miejsce na jednostkę wojskową pod każdym względem po prostu najbardziej debilne, jakie można wymyślić, to robić jednostkę wojskową w tak zaludnionym terenie po pierwsze, już pomijając o klimat tego miejsca, nie? Tylko że w razie konfliktu to wiadomo, co jest zawsze pierwszym celem ataków, nie? No i pakować to w miejsce, gdzie mieszka tyle ludzi, w środek, no to jest, wiesz, nie? No chore po prostu, nie? No może nic złego nie będzie, bądźmy dobrej nadziei. Jesteśmy przez cały czas. Inaczej byśmy tutaj nie mieszkali. No dokładnie. Macieju, powiedz, ja będę jeszcze przez cały czas tak, wiesz, drążył te Podlasie, tego naszego ducha, gdzie my jesteśmy taką, wiesz, Finlandią i Norwegią polską. No. Powiedz, co ciebie jakby ukształtowało tutaj? Najbardziej, no bo wiesz, no oglądamy ciebie w telewizji, to jeszcze do tego dojdziemy. No, to jest taki slogan może, nie? Ale co kształtuje, wiesz, Podlaskiego ducha. Młodego człowieka, urodzonego, wiesz, Na w wsi. 69 roku, więc przed latem 70. Wiesz, no zupełnie inny świat i wychowanego w takich, a nie innych warunkach. No Co to, sobie cię, jak co cię najbardziej kształtuje? Powiem ci tak, no, co to cenisz jest taki najbardziej, a co cię pot i najbardziej łzy. jakby, wiesz, pot i łzy. Pot i łzy, bo praca, jakieś obowiązki od najmłodszych lat, nie? Ojciec mnie jakoś tak pokierował, nauczył mnie szacunku do wielu rzeczy i pilnowania takich spraw. One mnie do dzisiaj bolą coraz bardziej, bo wiesz, społeczeństwo jest już tak konsumpcyjne, tak bezmyślne, wiesz, nic nie szanują z tego co mają. Nie szanują tego, co zdobywają, pożywienia nie szanują. Jest masa żywności wyrzucana non-stop wszędzie. No i to kształtowała ta historia bardzo taka bolesna mojej rodziny z czasów okupacji. No także no to kształtuje, to odciska, wiesz, piętno. No i tutaj musisz być twardy, nie? Musisz być twardy. Jak już wiedziałem, że będę miał ciągnik, bo tam też bardzo takim, kurde, no, chciałem kupić ciągnik w czasach, gdzie były na przydziały. Więc nie było szansy. Ojciec siedział w komisji tej
przyznającej i wszystkim naokoło przyznawał, bo każdy przychodził, przynosił słoninę, chleb, żadnych pieniędzy ojciec od nikogo nie brał, nie? Tylko przynosił chleb albo słoninę, flaszkę, żeby pomóc i ojciec no tak jak mówi, no to nie no muszę tamtemu, bo tamtemu bardziej i on potrafił tak zrobić, żeby tam przekonać, no i komuś tam przyznali. Natomiast jak ja złożyłem podanie, no to mi odrzucili, że nie potrzeba, zresztą ojciec też był tam no, przez partyjne układy persona non grata, wzięli go do tej komisji, bo był w kółkach rolniczych, więc nie mogli odmówić, tak, to by go w życiu tam nie przyjęli, no ale jak już trzeba było dla mnie, co prawda to nie dla ojca, ale to wiesz jak to jest, dla mnie pierwszy traktor, żeby przyznać dla chłopaka po szkole przyszedł, chce gospodarzyć, nie? No to wiesz, to tam wszyscy tak wiesz, unikali wzroku, no bo się znali z ojcem, ale wszyscy zagłosowali na kogoś innego i nie przyznali mi tego ciągnika. Była jakaś tam próba używanego pojechać kupić, gdzieś do Suchowoli, pamiętam pojechaliśmy z ojcem, ale no dzięki temu, że skończyłem mechanika w Supraślu, to rozpoznałem, że był blok klejony, wiesz, z boku, za pompą, 80 taka 902, 902, jeszcze ta starsza taka, nie? I to zobaczyłem, że nie, i mówię, że nie, bo to jednak jest poważna awaria silnika i to będą zawsze No z to tym duży problemy. ciągnik był, kurde. No. Ja to wiesz, się uczyłem na 355 jeszcze, tak, no nie? no to Nawet wiesz, nie 60. Chodzi o to, że no tamten był jakoś tam cenowo, tak, że można było sobie pozwolić kupić ewentualnie. I odpuściliśmy. No i potem te przydziały, a ja wiesz, no się jeździło przez całą szkołę, jeździłem do Poznania na Polagrę, bo to były jedyne w Polsce takie targi rolnicze. 902 to 4 pługi Tak, były. jedyny rozumiesz, no, jedno z największych targów też w Europie, bardzo No tak, takie no, cenione, nie? A w komunistycznych tutaj tych to były największe, nie? Więc się jeździło i tam były różne nowości. No i Ursus wyprowadził takiego Fergusona, który miał kabinę tak zwaną komfortową. No i te Fergusony, ich nikt wtedy nie chciał za bardzo, nie? Na Ursusy takiej tej starszej generacji, no to były kolejki. Na radzieckie traktory też były zapisy. Na ciągniki ciężkie, tak zwane Ursus, czyli te jakby taką 912 tak. czy tam 14, to już Tak. zapomnij, to z kolei 14, 12, tak, no. przydzielał wojewoda w ogóle. Mhm. Tak samo Zetory. Wszystkie Zetora wojewoda przydzielał. Trzeba było mieć tam chody, nie? Ojciec jako antysystemowiec komunistyczny, to nie miał szans, żeby coś u wojewody dostać. Ja tam między innymi napisałem podanie o piłę motorową, bo piły motorowe przydzielał wojewoda i polskiej produkcji Dolpima, żeby ją kupić. To ja przebijałem, rozumiesz, bo my mieliśmy dużo lasu, to tą ilością lasu przebijałem 5-krotnie, wiesz, to co jakby w tych wymogach było, nie, żeby dostać. A mimo wszystko nie dostałem tej piły, absolutnie, nie. No i o tym ciągniku to można było zapomnieć. Ale ja tak zajechałem do tej Agromy, bo na te Fergusony 235, 255 to były zapisy. Tylko się czekało rok, ale w kolejce. Czyli nie było tak, że przydział, nie? Zapisujesz się i za rok, wiesz, 12 miesięcy, 14, 11 różnie dostawałeś wezwanie, jest do odbioru, nie? A tam później były chyba 60 z silnikiem Fergusona. Tak, zaszedłem do tej Agromy i tam ona mi tą listę pokazuje, tam jesteś ileś tam nie? A ja tak zajrzałem i mówię, a z kabiną komfortową bym chciał, a ona nie miała tej rubryki w ogóle. Ja mówię, ale to takich nie ma. Ja mówię, że są. Mówię, gadałem z Ursusem, że to już ruszyła produkcja. To przy mnie dzwonili do Ursusa, z tego biura, nie? Się zapytać, czy coś takiego jest. No i było. No i ona mnie zrobiła, rozumiesz, tą linijkę i napisała, ja byłem pierwszy na liście. I tak obszedłem system. I od zapisania się na listę, to ja po miesiącu już miałem przysłany papier, że będzie ciągnik do odebrania. Szybko bardzo załatwiłem kredyt na miejscu. No i dostałem ten ciągnik, nie? Ale już wiedząc, że będę miał ten traktor, posłyszałem, że w takiej wsi daleko, tam za polami, za lasami,
też chłop miał 60, a kupiłem TZ-a. I miał Białoruśkę. stary pług 3-skibowy Mhm. do sprzedania, nie? I to była taka zima, rozumiesz, że śniegu po pas, po kolana, to w szczerym polu to miałeś tylko po kolana, a gdzieś tam tym to po pas. Ja z buta, mróz i przez ten śnieg, to wiesz, w linii prostej 4 może kilometry? 5? Poszedłem, bo no nie miałem nic tam, żeby dojechać. Tam, do nich to tam też autobusy nie dojeżdżały, wtedy żadne. To nic by mi nie dało dojechanie do Krynek i tutaj, więc po prostu poszedłem na azymut, żeby trafić do tej wsi, nie? Na uproszczki. Tak jest, przez te wszystkie pola, wiesz, te zawiane to wszystko. Zaszedłem, no tam się z nim dogadałem. Miałem książeczkę czekową, bo ojciec mnie też nauczył, bo wtedy były książeczki czekowe. Mhm. Więc pamiętam, jak on tak, no też nie widział, nie znał tej książeczki, gotówka, nie? Tak jak dzisiaj by do mnie ktoś z kartą, bo przyszedł, to też bym powiedział, spierdalaj. No i on, że nie wie, nie? Ale przyszedł sąsiad tam i tak zaglądają we dwóch, no bank spółdzielczy tego, nie? No mówi, no może i da, tam to on by cię nie oszukał, nie? No i tam, wiesz, napisaliśmy tę umowę, wszystko, taką na kartce, że ja to kupuję, bo tam mówię, że jak kupię traktor, odbiorę, no to przyjadę, nie? Żeby on u niego tam stał, bo to ani dojechać. I on tam stał aż do wiosny, kiedy można było dojechać, nie? No to kto by dzisiaj ci poszedł z buta, rozumiesz, w mróz, w takim terenie, w tym śniegu, wiesz, żeby Nie, kupić, no, wiesz, żeby no to kupić w swój ogóle pierwszy w życiu Nie ma, pług. nie ma co tam, wiesz, porównywać to teraz jest, wiesz, przepaść, to, co teraz jest, To jest no, przepaść. wiesz, rolnictwo generalnie, no. No ja też, wiesz, ja jestem ze wsi, urodziłem się na wsi, tam pierwszą dekadę swoją spędziłem na wiosce i to też nie to, że, wiesz, że byłem jakoś tam pod kloszem chowany. Ja wiem, co to, wiesz, jest praca na roli, wiesz, co to ganianie krów z rana i później na piechotę Tak. wiesz, do podstawówki się szło. Dokładnie, Ale bardzo sobie to cenię teraz, jako, wiesz, dorosły człowiek, wiesz, 50 lat na karku i wracam z sentymentem do tego i wiem, że to była bardzo dobra szkoła życia. Tak. Ja zupełnie inaczej jakby do tego podchodzę, no nie? Tak. I bardzo sobie to cenię, że, wiesz, że mogłem się wychować na wsi pod czujnym okiem moich wujków, czyli braci mojej mamy, nie? Bo tam było 12 rodzeństwa, 13 właściwie, ale tam jedna zmarła przy porodzie, Basia. No i bardzo sobie to cenię i wiem, że byłbym zupełnie innym człowiekiem, gdybym nie doświadczył właśnie tych pierwszych 10 lat mojego życia, które spędziłem na wsi, pracując. Tak. Później, wiesz, nawet jak się przenieśliśmy tutaj do Białegostoku, to ja, wiesz, każdą wolną chwilę jechałem na wioskę i tam spędzałem, no nie? Pomagając, ucząc się po prostu życia, nie? No tak. I bardzo, bardzo sobie to cenię. Natomiast chciałem się ciebie zapytać o jedną rzecz, bo no wiadomo, żyjemy w tradycji i tutaj jakby ziemia przechodzi z ojca na syna, czyli tak zwana ojcowizna, jesteś na ojcowiźnie, więc jak urodzisz się na tej wiosce, to nie było tak, że najstarszy, bo najstarszy to przeważnie szedł się uczyć i jego... Już nie wrócił. Tak, i nie wrócił. To zawsze było tak, że najmłodsi zostawali. Powiedz, czy nie miałeś gdzieś tam w sobie czegoś takiego, że ach kurwa, rzuciłbym to wszystko i I iść? wyjechał, tak. To nie jest lekki kawałek chleba, a szczególnie w tamtym czasie, gdzie to było w ogóle... Powiem ci odwrotnie. W tych czasach niby ciężkich, w porównaniu do naszych dzisiejszych, nie to, że ja tęsknię za komuną, bo to nie o to chodzi, ale jeśli chodzi o rolnictwo, mało kto pamięta, mało kto wie. No, zabrali wam dużą wolność. Myśmy mieli, i tak Polska była jedynym krajem w całych tych demoludach, gdzie było w pełni, oprócz tych PGR-ów oczywiście, ale wszystkie gospodarstwa indywidualne, które chciały być, to były. Było ono mocno wspierane na różne sposoby. Tu akurat Podlasie zostało jakby z tej mentalności trochę w tyle, bo na przykład Zagierka, kto nie bał się ryzyka,
może nawet nie ryzyka, bo tego ryzyka nie było, bo to były kredyty bezprocentowe na inwestycje w gospodarstwie. Więc to nie było takie ryzyko jak dzisiaj. Tylko ludzie, no mamy ten rejon taki wiesz, przywiązania tego w złym słowa znaczeniu do tradycji. Nie? Że a po co nam to? Nie? Że tak jest dobrze. Dlatego ludzie na naszych terenach bardzo długo niczego nie budowali. Tak. No tutaj my We jesteśmy mnie- zacofani. U mnie, tak. u mnie we wsi w takim najgorszym okresie, że tak powiem, powstały, bo to były właśnie koniec lat 80. Jak ja przyjąłem gospodarstwo w 88, w styczniu zaraz będzie rocznica któraś tam. I zaraz pod koniec przyszedł Balcerowicz. I galopująca inflacja, która zniszczyła to po prostu. Inflacja to inflacja. Oni zrobili. Nie, tam była masakra. Ja na przykład, no wiesz, ludzie to niektórzy szanują go za to, co zrobił. Dla mnie to jest przestępca. Nie wiadomo, może kiedyś jakiś badacz historii tego typu wykryje, bo nie chce mi się wierzyć, bo to człowiek na pewno nie jest jakiś głupi i on nie zrobił tego z głupoty. Podejrzewam, że to jednak jakiś zachodni kapitał chciał rozwalić u nas naszą gospodarkę już tak długoplanowo, bo on zrobił coś strasznego. On wprowadził od stycznia roku 89 odsetki 40% w skali miesiąca. Tak, ja pamiętam to dokładnie było. Do dziś nikt nie chce ujawnić, ilu rolników się powiesiło w tamtym czasie. W przeciągu tam 2-3 lat jeszcze wciąż, bo to ludzie nie mogli się wygrzebać, nie? Mój taki dobry kolega, późniejszy, go poznałem dużo później, ale takie no, towarowe gospodarstwo nowoczesne na dzisiaj prowadzi. On tak jak ja, wiesz, tylko że jemu tam ktoś załatwił, on dostał przydział na 12-24 Ursusa, to było marzenie, nie? To dzisiaj nie ma ciągnika, który by sprawił taką radość chłopu, jak w 88 roku Ursus 12-24, nie? Dostał ten ciągnik i kombajn. I z gratów takich, z niedużego gospodarstwa zaczął tam, rozumiesz, gospodarzyć, nie? Kupił gdzieś sobie Kamaza, on taki był rozwojowy, dzisiaj był w ogóle nie wiadomo gdzie bez tego wszystkiego, tylko rzucił go na kolana, wbił go w gnój Balcerowicz, nie? On się nie powiesił, on walczył do końca, ale on na przykład sprzedawał ciężarówkę Kamaz z przyczepą, z dużymi bortami, załadowane do pełna owsem, co miesiąc tylko na odsetki. Nic mu nie ubijało. On jeszcze liczył, że to może tylko tak na chwilę zrobili, że to niemożliwe jest, nie? Ale jak mu się zboże zaczęło kończyć, no to sprzedał ten nowy traktor, którym nie popracował nawet rok, ten kombajn, sprzedał, żeby spłacić długi. Ja pamiętam też. I od nowa potem przez lata musiał, kurde, z gnoju się wygrzebywać, nie? Ja pamiętam też. Zakładów masę, to rozumiesz? Zakładów ile położyli. Była taka firma melioracyjna w Kamioncach do Sokółki jadąc ode mnie. Ja z nimi byłem ugadany na to, żeby u mnie zrobić staw. To był też taki czas właśnie wolności, że moja ziemia, ja sobie mogę zrobić staw bez planu, bez projektu, bez pozwolenia. Nie? I ja wyciąłem tam, rozumiesz, prawie hektar olchy pod to, żeby mieć pieniądze na ten staw, bo on taki był, że tam niedużo trzeba było zrobić. Miałem taki pomysł, jak to zrobić. Nie w typie, że kopiesz dziurę, nie? Tylko po prostu wykorzystać to ukształtowanie terenu. Tam mam swoje źródła. Bardziej. Tak, i strumień tu rozszerzyć, też poprawić pewne rzeczy tą ziemią. Kolega w Krynkach miał spychacz taki, wiesz, on miał mi tam pomagać rozpychać to, co koparki. Miały być 2 koparki z tej firmy, państwowa firma melioracyjna. Chłop przyjechał, wycenił to, powiedział, że tyle, ja te pieniądze sprzedawałem, to drewno, trzymałem. To wszystko wiesz, co było warte po tym, nie? No raczej. Taczkę mogłem kupić za to, kurwa. Za hektar drewna z tego, nie? I oczywiście to się odłożyło. Dzisiaj ja na swojej ziemi nie mogę nic zrobić bez pozwolenia, bo satelity na nas patrzą cały czas. Więc ani stawu wykopać, a jakbym miał, to nawet go zasypać nie mogę. Nic nie możesz, kurwa, zrobić.
na swojej ziemi, nie? Tak jak z tym zwierzęciem. Nie możesz go zabić i zjeść. Nie mówiąc o sprzedaży, nie? Nie możesz wyciąć drzewa, które sam posadziłeś, bez tego, aż ci ktoś przyjdzie i pieczątkę postawi, nie? I to ktoś najczęściej taki, że w życiu jednego drzewa nie posadził. Tylko siedził na stanowisku, nie? Także to się tak zmieniło właśnie pod A tym kiedyś względem. był agronom. Te zaplecze takie, rozumiesz, się śmiejemy właśnie, nie? Ale myśmy mieli w gminie wszystko. Można było wszystko sprzedać na terenie gminy. Była też ubojnia, produkowano wędliny, piekarnia, młyn był. Wszystko było. Punkt skupu, zboże, no wszystko można było. Ziemniaki był punkt skupu ziemniaków, jakieś tam Buraków, no zioła. wszystko, Wszystko było na tak. miejscu, nie? Teraz nie ma nic, teraz musisz tiry wynajmować, płacić tysiące, żeby ci, wiesz, kilkaset kilometrów gdzieś coś zawiózł, nie? A nie masz 20 paru ton, to nie sprzedasz, no bo kto ci tira wyśle? No tak. Zwierzęta, jak masz hodowlane, to możesz sprzedać tylko pośrednikom, handlarzom i oni, wiesz, przewiozą i mają tyle zysku albo lepiej niż ty przez 2 lata. Bo ty nie masz bezpośrednio gdzie sprzedać, nie? To wszystko jest daleko od nas. Także no, kurczę, no ja już się zgubiłem w tym pytaniu twoim, ale Czy nie chciałeś rzucić tego po prostu? czy wiesz, czy nie chciałem rzucić, no. Człowiek podejmuje różne decyzje, wiesz, no, błędy popełniamy całe życie, nie? Wtedy jak przejmowałem, to przez wiele lat mimo wszystko było super, nie? Ja kupiłem ten pierwszy ciągnik za te swoje pieniądze, trzeba było go spłacić niestety, nie tak jak do końca ten kredyt, który spłacałem sobie, wiesz, na luzie, bo to były takie kwoty, tam wiesz, z hektara zboże sprzedać i mam na rok ratę, nie? Więc musiałem to sprzedać, spłacić całe, pomógł mi w tym ojciec, to wtedy wystarczyło, nie pamiętam, $250, jakiegoś tam zaskórniaka ojciec miał, za jakiś wyjazd do Londynu, jakiś odczyt tam miał i wiesz, i miał odłożone dolary, $250, Dewizy tak zwane. dewizy, bo tam płacili w funtach, ale wiesz, bank tutaj to przeliczyli, u nas jakoś, nie wiem, może tych funtów w ogóle w banku nie można było trzymać, już nie pamiętam jak to było. I ojciec miał te $250 i można było spłacić po prostu w cholerę dla cinkciarza, sprzedać te dolary i wiesz, i spłacić ten kredyt. Ale mimo wszystko jeszcze potem przez jakieś lata tam się żyło normalnie, nie? Ta hodowla jakaś taka drobna była, więc jak potrzebowałeś po żniwach sprzedać dużo zboża, żeby od razu dostać większą gotówkę, no bo na przykład musiałeś wziąć kredyt wiosną na zasiewy, na to wszystko, Tak, no. no to sprzedawałeś tyle, żeby Na nawozy, no to normalne. tak, na te wiesz, jakieś tam akcje. Natomiast zimą się sprzedawało na taki sposób, że się wiozło traktorem, ja woziłem do Gródka, bo w Krynkach było dużo zboża, nie było rynku, do Sokółki było za daleko, w Gródku się sprzedawało wszystko. Ja zawoziłem przyczepę tego zboża i wszystko się sprzedawało. To u nas w Bielsku Podlaskim. Bo tam to masę akurat ludzi, tamta wiesz, strona. słabe ziemie wokół Gródka, dużo gorsze niż u nas, same piachy, albo bagno, albo piach, a tam w każdym domu ktoś hodował kury, gęsi, kaczki, wiesz, i świniaki. Więc kupowali to zboże, nie? I tam przyjeżdżali, kto czym miał, rowerkiem, nieraz na damkę, wiesz, 2 woreczki, co tydzień ktoś coś kupował, nie? Więc był ten zbyt i tam się miało zawsze tą cenę lepszą i do ręki gotówka, nie? Chociaż w magazynach zbożowych też było to, co jest dzisiaj nie do pomyślenia, że, wiesz, wywalało się zboże, wypisywał kwit, no tam flachę trzeba było postawić, żeby ci nie wpisał, nie wiem, 20% zanieczyszczeń, tylko 10, nie? Nawet jak zawiozłeś czyste, to by ci wywalił, bo musiał się jakoś tam, wiesz, potem No raczej, to Nie? wiadoma sprawa, jak to no, było. wyrównać. Więc i dostawałeś ten kwit i szedłeś na ukos przez te nasze kryńskie rondo, bo tam magazyn był po drugiej stronie, do banku i dostawałeś pieniądze. Nie trzeba było czekać tak jak teraz, że miesiąc, może zapłacą, może nie zapłacą. Ile jest takich sytuacji, że gospodarstwa leżą, bo pieniędzy nie dostali za cały rok na przykład swojej pracy, nie? Więc a jak zboże drożało za jakiś tam czas taki bliski, to potrafili jeszcze wyrównać, bo ty, żebyś nie był stratny, że sprzedałeś tydzień za wcześnie przed podwyżką. Sprzedawałem przez lata do centrali nasiennej w Sokółce, jako że zboża mam, ziemię miałam nie za bardzo
Więc nie dało się w tamtych czasach, przy tamtej technologii jak dostępnej, nie dało się na mojej ziemi zrobić dobrego ziarna pszenicy, jęczmienia, ale owies i łubin to była podstawa, bo ja to wszystko miałem kontraktację do centrali nasiennej, gdzie jak sprzedawałem za nich, to była cena 30-40% wyższa niż normalne zboże takie rynkowe, obojętnie czy w skupie, czy na wolnym rynku. Plus oni jak to wszystko przerabiali, bo przywozili ich prosto spod kombajnu, zostawało masę odpadów. Oni te odpady sprzedawali dla kół łowieckich. I nie sprzedali, że sprzedaliśmy i sobie zabieramy, tylko to było moje. I to rozliczenie później przychodziło, płacili za te zboże i za wszystkie odpady, które były tak zwane użytkowe, to ja dostawałem też pieniądze. Nie? To samo było z łubinami. Z łubinami to było złoto takich naszych słabych ziem. Nie? Ja przez lata uprawiałem te łubiny i to była naprawdę super kasa. Super kasa. Na tamte czasy to wiesz, ja miałem z 2 hektarów łubinu miałem równowartość 10 000 litrów oleju napędowego. No to wiesz, No to dzisiaj człowieku, to to- 10 hektarów by mi nie starczyło, No. nie? Przy tej uprawie, nie? Także no, komuna padła i powstała taka luka. Nikt nie zadbał nad tymi rzeczami, które właśnie wokół rolnictwa było. Bo rolnictwo miało fantastyczne zaplecze za komuny. Mieliśmy swoje nasiennictwo, swoją hodowlę właśnie i roślin, swoją hodowlę bydła, instytuty te wszystkie, które były fantastyczne hodowli zwierząt i roślin, one były na poziomie takim światowym. Światowym naprawdę. To nie to, że propaganda komunistyczna nam to mówiła. Tam pracowali bardzo mądrzy ludzie. Państwo nie żałowało też jakichś tam pieniędzy na te prace rozwojowe i na te badania. Te zaplecze właśnie takie, wiesz, No SKR-y były. typu tak, usługi na miejscu, wiesz, no to, że można było sprzedać wszystko na miejscu, to jest olbrzymi plus, tak? I to wszystko się rozpadło. To się rozpadło. Jedynym minusem komuny był ten niedobór tego, co myśmy musieli kupić do gospodarstwa, nie? I tu już trzeba było kombinować, rzeczywiście, tu flaszka, tu bombonierka, tam, Tu wiesz, ćwiartka. tam coś tam, żeby dostać Świniaka. jakiś przydział, Tak. czy coś różnie, nie? Ja siewnik na przykład kupiłem w Agromie, tylko dlatego, że tam jakaś pani w Sokółce, jeździłem kilka razy, bo chciałem coś tam kupić i już cokolwiek, miałem kilka maszyn wytypowanych, które bym chciał mieć, nie? A nie mogłem trafić, bo wiesz, telefonów, internetów nie było, nie? No tak. Jedziesz autobusem, idziesz na plac, patrzysz o tu, a to już sprzedane, to sprzedane. No i taka widać było z tą panią się widać, że i ja jej zawiozłem taką bombonierę i dałem, babka, rozumiesz, telegram wysyłała, bo to nie było innej możliwości. Ich kobieta mi wysyłała telegram, bo przyjechały siewniki, poznaniaki, nie? Szybko ten siewnik przekląłem, szybko go sprzedałem, bo wykonanie było po prostu fatalne. Strasznie mnie, wiesz, no zepsuł mi zdrowia psychicznego i fizycznego też masę. No ale on wysłała mi ten telegram, że są te siewniki, ja szybko i kupiłem ten siewnik, nie? To zadowolony Ale człowiek. zbożowy? Zbożowy, Zbożowy. tak. Poznaniak, polski siewnik, nie? No, także no były te takie, wiesz, niuanse, no, ale finansowo z mojego punktu widzenia, no to ci powiem, że to przepaść, nie? Ja dzisiaj drepczę w miejscu. Areał większy, koszta są kolosalne. Za chwilę Mercosur. Masakra ci powiem, masakra. Mnie było stać, wiesz, na takie rzeczy, na które mnie dzisiaj nie stać, nie? Bo ja jestem też kinoman. Od właśnie to Supraśla. Chciałem się ciebie właśnie zapytać, kurczę, No. co Maciek ogląda wieczorami? Słuchaj, no no, w dzieciństwie, jak była już telewizja na wsi, przez bardzo długo był czarno-biały telewizor, był pierwszy program tylko i wyłącznie i to bardzo długo, to Tak. ludzie w mieście nie zdają sobie sprawy, kiedy u nas był drugi program. Więc był jeden program, ojciec przywiózł jakiś z Warszawy używany telewizor, który się cały czas psuł, w końcu kupił jakiś taki Unitry, który był z takim bajerem, że tam było z 5 tych kanałów, mimo że tylko jeden odbierał. Nie dwa, tak. I na dotyk takie były śmieszne guziczki.
i tam jak mucha usiadła, to przełączała, nie? Kurna, to jakiś nowoczesny był. No Ja i no, ja miał- potem już tak porobiłem, żeby na wszystkich kanałach ta sama jakość, bo tam trzeba było dużo pokręcić, żeby to, że jak przełączy, no to było tylko takie błyknięcie, ale miałeś dalszy ciąg programu, nie? Aha. No No i co tak, się tam były ogólnie- takie pokrętła, co się wysuwało. naciskało, ono wyjeżdżało, wyjeżdżało potem i wciskałeś. tak, Tak, dokładnie. tak. Tak. A Pamiętam. pierwszy telewizor, który używany ojciec przywiózł, to miał pilota na kablu. Taki kabel, To już, kształt kurna. takiego, wiesz, czułenka jak w krośnie i tam były jakieś pokrętełka, guziczki. Już tam. To już wyższa No. technologia, Na panie. kabel, nie? Taki mały telewizor, mały, no taki drewniany, nie? Z takim śmiesznym tym. No A to miał ten ten- Unitra, co my mieliśmy, stoi jeszcze u mnie tam, wiesz, na wiosce. To ta Unitra u mnie też stoi, gdzieś tam jest, ale nie ten. No i co się oglądało? No oglądało się to, co było, wiesz, wtedy dobranocki, póki było się w wieku dobranocek, no to się oglądało dobranocki. Jakieś programy dziecięce, teleranek w niedzielę. W ciągu dnia nie było programu. Były przerwy tam koło południa, były różne takie szkoły. Ludzie przecież kończyli szkoły, były różne technika, takie, śmakie, zawodowe. Tak. Na wysokim poziomie telewizyjne. Potem znowu była przerwa i tam późnym popołudniem zaczynał się program, no i to dochodziło do dobranocki, był dziennik telewizyjny, po dzienniku telewizyjnym był film. Tak. W poniedziałki chyba był teatr, jeśli się nie mylę. W czwartek jakiś tam tak zwana Kobra, czyli jakiś kryminał, często szedł Kodżak czy Colombo na Tak. przykład serial. W soboty to już było jakieś kino światowe takie I kino nocne było. i kino nocne było, tak. Tak, to były Bo w zajebiste. sobotę było, normalnie po dzienniku był film, Tak, i też, później- też i był później taki, 23 że tak powiem, z kawałkiem, z wyższej półki, Tak. a w nocy był kino nocne. Masz Tak, rację, tak. fakt. I były kurna, Fakt. Tak. były I te... momenty były. Tak, dokładnie. Tam można było zobaczyć momenty. Jak powtórce z rozrywki, a Tak. momenty były, no masz. Dokładnie tak No, było. słuchaj, no i tak, no. Się oglądało, no co się oglądało, to co było. To te kino też, no w kinie też jest przepaść, bo wiesz, no się pamięta tych wszystkich aktorów starych, zachodnich, to było zupełnie inne kino, nie? Jak się popatrzy, dzisiaj to się mówi, a taki western tam, wiesz, z Clintem Eastwoodem, te wszystkie serie za garść dolarów i tym podobne, nie? Spaghetti, westerny, nie? Tak. Mhm. Ja czasami teraz sobie wracam, bo na YouTubie mogę sobie włączyć, znaleźć, obejrzeć, nie? To dzisiaj aktorzy grają ruchem, grają takim, wiesz, krzykiem, ruchem, nerwami, że tak powiem, nie? W tych wszystkich filmach, które dziś uchodzą, że no to taki tam filmik, nie? Aktor grał twarzą, mimiką, wzrokiem. Jak jesteś kinomanem, jak to obserwujesz, jak patrzysz na to wszystko, to wiesz, no też operatorzy, to była inna szkoła zupełnie, wiesz, kinematografii. Tam twarz tak wiele wyrażała w momencie, kiedy ktoś mówił, albo jak nic nie mówił, nie? Jak chwila, ty rozumiesz tego ujęcia na twarz, to ty widziałeś te wszystkie emocje, nie? I ci aktorzy umieli to pokazać. Dzisiaj to jest wyjątek, nie? Naprawdę, to te nowe pokolenie, to się ogląda tak jako taką rozrywkę, jakieś filmy nowsze, ale to no, wybitnych filmów jest naprawdę, to jest mało, nie? No ale to wiesz, kino się dostosowuje Aktorów do czasów, takich, nie? aktorów takich z tego pokolenia, które dzisiaj powiedzmy ma maksymalnie 40 lat, to ja teraz nawet z nazwiska nie jestem w stanie wymienić, kto by na mnie wywarł jakiś fajny taki, wiesz, nie? Że już chcesz, to będzie dobry film, bo z nim, nie? Nie. Wtedy, no to cała plejada, to ciężko długo wymieniać tych ludzi, to było wspaniałe kino, nie? Więc tam te charaktery, wiesz, prawdziwe właśnie takie, nie? To też kształtuje, bo no zawsze był ten zły i dobry charakter w kinie, to jakby główna oś wokół dobra i zła, nie? Ale wiesz, z lat 70., 80., do połowy może 90. max, bo to jeszcze ta stara gwardia też już zaczęła swoje kino robić, jak Clint Eastwood przecież on robi, no to jest, to wiesz, to nie ma nikogo takiego jak on, kto był świetnym aktorem, jest świetnym reżyserem, scenarzystą, muzykę fantastyczną tworzy do swoich filmów,
To jest po prostu, to jest Leonardo da Vinci kinematografii, nie? Dla mnie. No robi jeszcze ostatni chyba film Tak, teraz. tak, on już jest w takim stanie, że no, aż człowiek patrzy, myślisz, kurde, jak on jeszcze może żyć, No prawie 100 lat ma. bo ma prawie 100 lat i to już po nim niestety widać, ale tworzy jeszcze teraz jakiś film, czy stworzył już do końca. Widziałem z nim Gran Torino z tych ostatnich, potem widziałem taki film Muł, gdzie on jest takim kurierem dla narkotykowej mafii. Tak, mhm. Chyba był jeszcze jakiś, którego nie kojarzę. Sędzia 2 teraz niedawno wyszedł. Aha. To też nie wiem, czy kojarzyłeś pierwszą część właśnie. Nie, chyba też nie. To Sędzia 2 wyszedł. No i teraz właśnie robi ten ostatni film, ale też nie wiem, o czym on jest, ale wiem, że właśnie chyba niedawno skończył zdjęcie. No on jest, ten też pokazuje, to tak jak I nasz... w ogóle Sędzia 2 w ogóle nie wszedł do kin. Nie chcieli go w ogóle w kinach puszczać. Aha. I jest tylko na platformach Jasne. streamingowych. Ale bardzo dobry. Naprawdę dobry film. No to Może nie jest tak wybitny jak właśnie Gran Torino czy tamte The Mule, ale właśnie fajny. No niektórzy dobrzy reżyserzy raczej trzymali się jakichś takich swoich tematów, że tak powiem, nie? Natomiast Clint Eastwood, podobnie jak nasz Polański, potrafi, wiesz, zrobić każdy film, nie? Od romansu Po horror. po film wojenny, film drogi, jakiś dramat społeczny taki, no, 2 filmy wojenne, Full Metal Jacket, nie, Full Metal Jacket to przepraszam, to jest zupełnie kogo innego, już się wkopałem, ale Bitwa o Iwo Jimę, coś takiego. Kurde, on zrobił 2 takie filmy w tym samym miejscu, tylko jak robił jeden, to jakby tam na miejscu doszedł, że musi też zrobić drugi z perspektywy Japończyków. I to było na temat walki o Iwo Jimę. A to nie Most na rzece Kwaj? Nie. Może na rzece Kwaj to nie jest Clint Eastwooda na pewno. No nie. Nie. Kurczę, widzisz, no i tak... Kurczę, no niestety mam takie luki, że nie pamiętam. To jest z tą ścisłą tą związane, że ja nigdy nie pamiętałem numerów, cyfr, nie pamiętam numerów telefonów, No nazwisk. to tak samo To jak mi i ja. tak przelatuje przez ten... Kurczę, no. Ostatnio tak długo męczyłem się z kimś znajomym, żeby sobie przypomnieć Marlona Brando. Bo rozmawialiśmy właśnie o Czas apokalipsy. Czas apokalipsy i tam, wiesz, różne rzeczy i wiesz, żeby no wiemy, kto gra tą postać i tak rozmawialiśmy o tym i wiesz, i ani on nie potrafił sobie przypomnieć, a byliśmy u niego tam, nie ma zasięgu, nie weźmiesz sobie tak jak teraz, że wbijesz sobie, Tak, bo coś i pamiętasz, sprawdzisz. nie? Wystarczy, że wbijesz jakiś tytuł filmu i zaraz, już wiesz, kto grał albo kto był reżyserem, bo się zapomina, nie? No tak. I ten, no Marlon Brando, no też, no to wiesz, No takich to aktorów ikona, nie ma. no tak. Takich aktorów nie ma, nie? Też ostatnio się tak zakręciłem, wiesz, oba filmy kultowe, bo i Pojedynek na szosie i Konwój, nie? I ja byłem przekonany no niedawno dosłownie, ktoś mi to wbił gdzieś tam, aż sprawdzałem potem, wiesz, bo byłem przekonany, że Pojedynek na szosie to był sama Peckinpaha. A to był Spielberga. W życiu bym nie pomyślał, że Spielberg zrobił Pojedynek na szosie. Byłem przekonany, że sam Peckinpah, bo on robił takie wiesz, klimatyczne filmy, takie z narastającą też tą taką grozą, a okazuje się, że sama Peckinpaha to był konwój, więc mi się tak pokręciło, nie? I wiesz, no się gubią. Kaczka, no. Wiesz, to wszystko ma po 40 lat, po 50 No tak, filmy, tak. to się ich już nie pamięta, o co chodziło, nie? Znaczy, film utkwił ci w głowie, chociaż czasami jak się po latach ogląda, to jakby masz wrażenie, że pewne rzeczy widzisz w ogóle, że tego tam nie było, na przykład, nie? Także, no kino to magia. I wracając widzisz, do tego całego, wracamy wokół kina, w ogóle się kręci moje życie tak naprawdę, bo no te kino uwielbiałem, nie? Się siedziało, oglądało się te seanse, to wszystko.
Potem jak lubiłem też chodzić z ojciec, jak gdzieś my jeździliśmy, zabierał mnie do kina, bywaliśmy w kinie na różnych seansach. No to już kino to było takie, wiesz, wielki ekran. Ja dzisiaj mniej lubię kino, bo za dużo ludzi jest, nie? Mhm. A wtedy to było to wow, nie? Więc to kino, ta magia kina. No i wiesz, jak tutaj do tego Supraśla zacząłem chodzić, tam było tak może 2, 3 takich kolegów, że też lubili pójść do kina. I w Supraślu mieliśmy kino. No tak. W kino, dzisiaj tam jest jakiś ośrodek Dom ludowy. kulturalny i knajpka obok. A Nie tam działa chyba już teraz. już nie ma? Nie. No ja tak kojarzę tylko, nie? Wyremontowane, fajny budynek, było kino. Było to kino i tam puszczano filmy nie jakieś kasowe, bo kasowe szły w Białymstoku Kino Pokój, Kino Ton, Syrena. Syrena, Forum. Mhm. 4 kina były takie. Z czego Pokój był i Ton najlepszy. Ton, Pokój to był taki najnowocześniejszy wtedy Tak. z kolei Mhm. kino. Ton takie no. Syrena takie bardziej odpadki były, ale No, pamiętam, że tam też. w Syrenie byłem pierwszy raz chyba na Supermanie pierwszym. No. 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 W każdym bądź razie, wiesz, ucząc się, siedząc w tym internacie, gdzie w tej naszej świetlicy stał ruski rubin kolorowy, który, no kolor, ale to było tragedia na tym, obraz był po prostu tragedia. Więc ja praktycznie codziennie byłem w kinie. Przez całe 3 lata nauki w Supraślu codziennie byłem w kinie. I było kino albo Supraśl, albo te któreś z białostockich. Po kolei się oglądało praktycznie wszystkie filmy, nie? Stać mnie było na to z tego mojego kieszonkowego, który ojciec mi dawał. Plus miałem też taki trochę zmysł handlowy i na przykład co jakiś czas jechałem do Warszawy pociągiem z Białegostoku, żeby tam do domów towarowych pójść i tam się zawsze trafiły jakieś dżinsy, jakieś ala Adidasy polskiej produkcji, ale one były takie już, wiesz. Ja na przykład kupowałem sobie 3 pary wszystkiego, bo można było 3 kupić czegoś. Przyjeżdżałem do Supraśla i jedne buty miałem swoje, jakieś tam, wiesz, były takie na rzepy, takie pamiętam Adidasy modne, były jak cholera polskiej produkcji, nie? Sobie mogłem jedno zostawić, 2 pary mogłem sprzedać. To moment, to w internacie to tylko tako i wiesz. I spodnie tak samo, nie? I jak ja to sprzedawałem, to ja miałem nie dość, że swoje za darmo, odliczając te wszystkie koszty podróży, coś tam zjeść, nie? I miałem jeszcze, wiesz, na miesiąc na rozpustę, że tak powiem. Czyli na to, żeby pojechać do Białegostoku do kina. No jeździło się nie oszukujmy się, jeździło się na gapę w młodzieńczych czasach wszędzie, ale bilet się kupowało, wiesz, jakiegoś gofra, jakiegoś hot doga, już były te takie, wiesz, bułki wciskane na taką grzałkę. Mhm. To było, wiesz, no coś hot doga sobie zjesz w Białymstoku, nie? Więc jeździłem do tego kina. A w Supraślu z kinem była taka sytuacja, że tam szły takie, już dawno były w kinach, nie? No bo to wiesz, kino takie podrzędne. Na te filmy mało kto przychodził. I tam, wiesz, często też były na przykład stare westerny. Z Paulem Newmanem, z tym, co teraz umarł niedawno, Robert Redford. No te stare takie, wiesz, nie już takie stare, ale bardzo dobre, wiesz, kino też. No i tak, i szliśmy tam już teraz nie pamiętam, czy musiały być 3 bilety, czy 4, też nie pamiętam, sprzedane, żeby w ogóle kino ruszyło. No jak myśmy tam szli w 3, 4, to chyba było normalnie, a jak 2, to kupowaliśmy 3, a zdarzało się, że ja sam szedłem, bo to ktoś na przykład nie chciał, nie mógł, nie? Ja sam szedłem i kupowałem te 3 bilety. I pani, która była tą i bileterką i wpuszczała to zawsze mi dziękowała, że i nam jak przychodziliśmy, że obejrzą sobie film i ten projektant, kto tam wyświetlał, nie? Też chyba mi się coś obiło uszy, że on w zeszłym roku zmarł dopiero ten człowiek, który tam, kurczę, jak to się nazywa? Nie projektor, tylko Operator. Operatorem był i wyświetlał to kino dla nas. Więc jakby
ja i oni na przykład mogliśmy obejrzeć ten film, bo ja kupiłem 3 bilety, nie? Wiesz, gówniarza było stać na kupno 3 biletów, to dzisiaj, nie wiem, w najtańszym jakimś kinie, to nie wiem, ten bilet teraz kosztuje ze 40 zł, Tak. to weź gówniarz, żeby codziennie gdzieś szedł do kina, a tutaj raz w tygodniu, jak szedł jakiś film czy 2, kupował 3 bilety, żeby obejrzeć sobie film, który chciał obejrzeć, nie? To jest niewyobrażalne, nie? Tu byś musiał mieć rodziców milionerów, nie? Żeby sobie, albo być gówniarzem, który nie handluje w szkole adidasami kupionymi, tylko prochami, Trochami, no. żeby mieć na kino, nie? Dokładnie. No, także te kino, no i potem wiesz, no szkoła się skończyła, nie? Szkoła się skończyła, ale latem no nie było czasu, wiesz, też było jakieś tam prace, jakiś też ale cały okres taki od tej koniec września powiedzmy już, nie? To ja do początków marca, końca marca, bo też ta zima była dłuższa, to się jeździło do Białegostoku też już wtedy nie codziennie powiedzmy, nie? Ale ze 2 razy w tygodniu potrafiłem pojechać autobusem, jest 2 kilometry do przystanku, autobusem do Białegostoku, do kina oczywiście tylko się jechało, czyli tam coś się zjadło, wiesz, już się to jest, to już te, komuna się skończyła, już tam, wiesz, bardziej już nie tylko te hot dogi były, nie? Już można było inne rzeczy zjeść. Jadło się, miałem Zapiekanki. jakąś prasę się kupiło motoryzacyjną, co mnie, wiesz, interesowało, takie rzeczy i mnie na to stać było, wiesz, na takie rzeczy, nie? No, a dzisiaj, wiesz, mam autko, które jedzie jak jedzie, kosztuje mnie 100 km 30 zł, a wiesz, musisz się dobrze zastanowić, no bo tu przyjedziesz, to wiesz, no, to 100 lecą. No tak. To nie, że ty tanio przyjechałeś, to jest nic, nie? Pójdź do kina, zjedz, wiesz, pizzę i 200 nie masz, nie? Ale w związku z kinem zostałeś aktorem. No, I mało tego, najbardziej lubianym. nie. No jak to nie? No, No wszędzie gdzie się... Ja lubiany jestem przez ludzi, którzy mnie lubią, a nienawidzony przez tych, którzy mnie nienawidzą. Ale to Mam wiesz, to... masę hejterów ale wiernych. Powiem ci tak. Teraz mamy takie czasy, że popularność się liczy w ludziach, którzy cię nienawidzą. No tak, ale stare przysłowie już mówiło, że jakby o mnie nie gadali, najgorzej nawet, aby nazwiska nie przekręcali. No Także właśnie, to no właśnie. coś tam jest. No, także jest Maciej tutaj, kurna, aktorem. No, tam aktorem, my tam jesteśmy takimi naturszczykami. Ale powiedz, jak w ogóle, jak to się zaczęło, jak to oceniasz? Powiedz, co się zmieniło w twoim życiu też przez ten program? Jak ludzie to odbierają? Ja wiem, jak w przestrzeni tej jest. To też jest bardzo długa droga, że tak powiem, i taka... No, Jesteśmy tutaj, żeby posłuchać. Nic się Opowiadaj. nie dzieje, jak to się mówi, bez przyczyny. Coś tam się w życiu dzieje. Czasami myślimy, że to przypadek. No różnie to może odbierać. Mój w ogóle pierwszy kontakt jakiś taki z kamerą to był przy takich akcjach, społeczna taka akcja była, myśmy tam zaczęli walczyć z inwestorami, czy może nie tyle z inwestorami, bo my osobiście, jakby ja przynajmniej nie mam do dzisiaj, mimo że oni do nas mają wielki żal, może nawet i nienawiść, ale ja nie mam do nich nienawiści, ani nie mam nawet żalu, że oni to chcieli zrobić. Chcieli nam tam kurniki, wiesz, rozwijać w mojej okolicy i tam zaczęli ludzie o to walczyć, zaczęliśmy z tym walczyć, zainteresowały się tym naszym działaniem media i pierwsze moje jakieś takie kamerowe rzeczy to był taki reportaż, który był o nas, o naszej tej walce w TVN Uwaga, chyba coś takiego, już nawet już nie pamiętam, nie? I to była profesjonalna ekipa, która z nami rozmawiała, kręciła mnie też jakby u mnie w gospodarstwie, ze zwierzętami. I oni nawet chyba ze 2 te reportaże zrobili. Tak mi się coś kojarzy, już mało pamiętam. Oczywiście tam przychodziły jakieś tam białostockie, telewizja zraz była. To było takie pierwsze zderzenie z kamerą. Pierwsze takie, wiesz, właśnie tak, no, jako miłośnik kina, no to już miałeś, wiesz, jakąś tam, jak to jest, a oni ci to pokazują, na przykład chcą cię nakręcić w ruchu, bo to nie miałoby, że siedzisz i gadasz, tylko na przykład idziesz sobie przez swoje łąki, przy swoich zwierzętach i oni to kręcą, więc no już tego luzu przed kamerą troszeczkę, bo to no, nie jesteś tak pierwszy ten i wiesz, no nie wiesz jak się zachować, nie?
Ładnie to powychodziło. Wszyscy tam, którzy byliśmy nagrywani bardzo naturalnie, tak to wszystko wyszło. Potem, co tam było w następnej... Odezwał się do mnie taki młody chłopak z Podlasia, tam z rejonu mazowieckiego, Wysokiego Mazowiecka, chyba gdzieś tam tych rejonów, ze wsi chłopak, który studiuje, pracuje już tam w Warszawie, ale no na wsi przyjeżdża, pomaga bratu i ojcu czasami przy różnych pracach. I jego z kolei pasją było kręcenie w ogóle czegoś, więc najpierw tam już tak dobrze rozwinął te kręcenia plus zdjęcia ślubów. Mhm. Nie? Naprawdę miał fantastyczny sprzęt. No ale mu tak odezwał się, zadzwonił do mnie i tak powiedział, że on taki ma plan na YouTubie zrobić, bo to na tym zarabia dobrze na tych ślubach, a chciał coś robić, co stać go na to, żeby zrobić coś tylko dla tego i chciał, powstał taki cykl, on tam zrobił 6-7 odcinków, niestety jakoś no zaprzestał, nie pociągnął dalej. To się nazywa Wieś 21, rzymskimi cyframi 21. I ja nie wiem, czy byłem pierwszym, do którego on się odezwał, ale pierwszy odcinek ze mną zrobił. I on tam zadzwonił, powiedział, że tu zobaczył moje ogłoszenia na OLX-ie, czy to jeszcze wtedy była tablica, ze sprzedaży bydła. Te młode odsadki wystawiałem, materiał hodowlany do sprzedania. I on się zainteresował tymi krowami, zadzwonił, mówi, że zna tą rasę, no ojciec ma mleczny, ale to bardzo mu się podoba, no i ten. No i on tak mnie przyjechał. Fantastyczny młody człowiek, taki bardzo kontaktowy, nienachalny. On tak wspaniale ze mną, cały dzień u mnie kręcił ten materiał. Tak to wspaniale, wiesz, przeprowadził. Później wspaniale zmontował. Ja nawet miałem takie obawy, no bo myślałem, że jakoś, nie pogadaliśmy o tym, bo to już potem wiesz, po ciemku wyjeżdżał, mimo że to, wiesz, kręcone było latem. I nie pogadaliśmy o tej muzyce i tak myślę, kurde, ciekawe co on mi tam wsadzi muzycznie, bo na pewno będzie chciał jakąś muzykę, może to będzie jakaś lipa straszna, nie? On podkład muzyczny włożył po prostu idealny. Taka, wiesz, bluesowa, fajny kawałek, plus to wszystko zmontowane, piękny film zrobił o mnie, o mojej pasji tak naprawdę. W ogóle też miały być tylko to 10-minutowe te filmiki, a wiesz, tyle kręcił, potem zmontował z tego tam 30 minut i ten, no i potem kręcił inne, tam jeszcze taką znajomą, która ma stadninę niedaleko mnie, też mu podsunąłem, ona się zgodziła, też o niej zrobił bardzo ładny film. I to było następne takie, wiesz, przed kamerą, nie? I dopiero po tym, może to było nawet już w tym samym roku, bo ja jakby do projektu Rolnicy Podlasie wszedłem w połowie drugiego sezonu. Tak. Czyli to było już po nakręceniu, już on mnie zmontował, wysłał mi najpierw do obejrzenia, podoba się, mówię, dawaj, dał to na YouTube'a. I może miesiąc minął i odezwał się do mnie reżyser, taki Marek, też pozdrawiam, też ci wyślę link, żebyś obejrzał. Fantastyczny człowiek, otwarty umysł, otwarty człowiek jako człowiek, taki wiesz, że już przez telefon, mimo że on mi powiedział mi o tych rolnikach, ja tego programu nie znałem, bo już taki miałem okres, że nie oglądałem telewizji, nie? Teraz w sumie już nie oglądam chyba 14-15 lat zaraz będzie. Wywaliłem antenę po prostu, nie? Mam ekran jako ekran, podłączam YouTube'a, żeby sobie obejrzeć, czy z DVD jakiś film obejrzeć właśnie, a nie telewizję, nie? Wyłączyłem w ogóle. Na telewizję jeżdżę niestety do znajomych, żeby obejrzeć siebie czasami gdzieś, nie? Bo chcę obejrzeć jak wyszło po odcinku. No i on się odezwał, mi powiedział o tym programie, ja w ogóle nie wiedziałem, co to za program, jak to wygląda. Trochę się zdziwił, bo już ta popularność wtedy wystrzeliła podobno bardzo. Tak, już po pierwszym sezonie to już Tak. było, tak. No ale tak, no, mówiliśmy, że przyjechał z żoną, oboje naprawdę, no takie, zrobili na mnie takie fajne wrażenie, że czułem, że to nie są takie hieny, wiesz, jak to z mediów, wiesz, ja umiem tak Żeby czasami wykorzystać. nie? Że zrobić ciebie głupka, czy coś, nie.
fantastycznie. No, dał mi namiary, gdzie mogę to w internecie sobie pooglądać. Wtedy można było jeszcze na Ipli tam sobie obejrzeć, jaki się chciało odcinek aż od początku na ten za darmo. A Więc, jeszcze na początku to jeszcze było chyba na Polsacie chyba. bo no. to nie, od Można razu było. był Focus, tylko że Polsat nie był właścicielem Focusa, więc była taka strona ipla coś tam.pl Mhm. i tam między innymi Focusa materiały można było obejrzeć za darmo. Bez żadnego tego abonamentu, nie? I kiedy chcesz. Więc obejrzałem tam na wyrywki ze 2 odcinki i spodobało mi się, wiesz, tak, że humorystycznie, fajnie. Taka rozpiętość też tych gospodarstw i to do dzisiaj mi się podoba. Mamy masę krytyków takich, że my pokazujemy jakieś patologie, że to wstyd przynosimy dla wsi, dla tego. No to bardzo głupi ludzie te komentarze dają, bo my pokazujemy po prostu przekrój. Nie tylko Podlasia, bo tak naprawdę ta wieś wygląda tak samo na całym świecie, czyli są bardzo nowoczesne gospodarstwa, Oczywiście. są troszeczkę takie w cudzysłowie patologiczne, chociaż nie do końca. Nie? Bo na przykład jak z Andrzeja Splutycz się śmieją, że on jest taki, oni i że teraz im telewizja dała. Telewizja im nic nie daje oprócz popularności. Wszystko muszą sami wyrwać, ale już mieli jakiś tam sprzęt. Oni nie byli golasami. To, że mieli błoto na podwórko, dzisiaj pada, mamy wszyscy błoto na podwórku. Mieli jakiś tam sprzęt, kupiony za swoje pieniądze. Oni do dzisiaj nie mają żadnych kredytów. To jest ewenement na wsi, żeby ktoś dzisiaj kredytu nie miał, nie? Więc śmiać się z nich, inaczej prowadzą gospodarstwo, mają inne podejście, ale nie można się z nich śmiać, no bo to mają do tego prawo, nie? Nie są agresorami. Ale w każdej wiosce jest tak, że Tak. ja pamiętam, wiesz, I, nawet wiesz, masę gospodarstw jest takich, które też rzuciły się, są bardzo odważni, nowocześni, podziwiam. I też w tym programie też mamy takie jedno gospodarstwo z Pokaniewa, no to Monika, Monika z Tomkiem. Mhm. Podziwiam ich bo to jest naprawdę nowoczesne gospodarstwo, dobrze No, prowadzone. To już wysokoprodukcyjne. Tak, tak. Ale ja im nie zazdroszczę w przeciwności bo wiem jaki to jest kolosalny stres, bo takie Obciążenia gospodarstwo jest tak obciążone kredytami, leasingami na takie kwoty, że dla normalnego zjadacza chleba to jest nie do opisania. I oni to prowadzą, ale to jest ogromna presja, to nikt nie jest w stanie sobie zrozumieć, w jakiej presji oni żyją, nie? Ale są też inne. No ja jestem pasjonat. Ja już dawno machnąłem sobie ręką, tak powiedziałem, że mnie tak przeszkolili i ten krótki, rozumiesz, taki krótkie szkolenie z bycia farmerem w Polsce, to mi tak dali walce robić, potem tam jeszcze parę rzeczy w kość, że ja zacząłem bydło hodować, dlatego, że jakby przestałem chcieć przewracać tą ziemię. Dla wszystkich, tylko nie dla siebie, nie? I chciałem mieć zwierzęta. Był okres, kiedy tam się trochę bujałem po świecie, więc nie mogłem mieć zwierząt, nie? Później ojciec chorował, tak, że musiałem się nim opiekować, musiałem go zabrać do siebie. I to jakby po wielu latach takiego bycia wolnym całkowicie ptakiem, bo też jak mój pies taki, wiesz, którego miałem od dzieciństwa, był bardzo stary, zginął ze mną razem przy pracy, ale to tak jak widać było, że on popełnił po prostu samobójstwo, to też jest ciekawa bardzo historia. Smutna, ale też pokazująca tą więź człowieka ze zwierzęciem, że to wiesz, jest coś takiego, czego O jest, ja wiesz. no teraz ty masz psy, to wiesz. Przeżywam przez cały czas więc, teraz stratę jest swojego. to taka historia dość bolesna, ale też ucząca dużo. I ja po tym psie, on zginął jak ja miałem może 20 lat, a przyszedł do nas, nie, musiałem mieć więcej, bo on był bardzo stary, on miał z 18 lat jak zginął, już nie miał zębów, ślepy był, a byłem tam w klasie może, nie wiem, 5. podstawówki, jak przyszedł. Ojciec go przyprowadził, takiego szczeniaczka, wiesz, w przystanku gdzieś się błąkał, ciastka mu dawał i on, wiesz, przyszedł do domu. I ja po odejściu tego psa, nie miałem psa przez masę lat, nie? Bo jakby nie mogłem
wiesz, tego w sobie przełamać, nie? Nawet będąc jeszcze taki, wiesz, tu na miejscu, nie? Bo szkoła to tamto. Potem właśnie, no tak nie byłem uwiązany, obsiewałem. Przez pewien czas bardzo dużo ziemi obrabiałem, bo miałem jakby obsiewane ponad 70 hektarów. Ale poza siewem i zbiorami i tymi uprawowymi rzeczami, to były takie dwa szczyty, no to tak zimę miałem całą wolną, w lecie miałem to wolne, trochę się bujałem w różne miejsca, nie? Jak już to zamknąłem, ten etap, oddałem dzierżawy, te takie z Państwowego Funduszu, sprzedałem jeden największy ciągnik, bo już nie był potrzebny. Za ten ciągnik kupiłem sobie motocykl, taki wymarzony, bo zawsze się miało jakieś motocykle, lepsze, gorsze, ale już chciałem jeszcze japoński mieć motocykl, nie? No to sobie kupiłem za ten ciągnik. To też ciekawy bardzo etap życia, bo to 3 lata z kolei takie były, gdzie w środku sezonu kupiłem ten motocykl i ja przez te 2,5 sezonu przejechałem tym motocyklem jakieś 75 000 kilometrów. Opowiadaj, gdzie Przy byłeś? naszych tych, no gdzie byłem, nie ma się za bardzo czym pochwalić, ponieważ za granicą byłem tylko raz, pod holenderską granicą, bo przez to jeżdżenie tu po Polsce poznawałem różnych ciekawych ludzi. Poznałem taką ekipę z Niemiec, która przyjeżdżała do Polski na zloty i oni mnie zaprosili na zlot do Niemiec. Potem tam jakieś, wiesz, inne kontakty się pojawiały. Ale Polskę przejechałem, no, wzdłuż i wszerz. I jeździło się głównie na zloty, ale nie tylko na zloty. No, czasami tak było, że albo jakiś zlot tam nie pasował mi, czy coś, to się jechało gdzieś w drugą stronę. No i się jechało. No to wiesz, też nie było jakichś tam luksusów, nie? Jedynym luksusem było to, że miałem motocykl, który się nie psuje. Po wyjeździe do Niemiec to już miałem pierwszy namiot. Bo tam jakiś kupiłem taki, wiesz, gówno takie, co wiesz, nie wiem ile to kosztowało, 10 marek. Bez tropika, taki śmieszny, wiesz, pierwszy w ogóle w życiu namiot. Jedyneczka. Na tych, on tam, myśmy spali 3 czasami, nie? Na tych takich, wiesz, wędkach, nie? Aha, To była nowość, bo u nas to były, wiesz, jakie namioty, nie? no tak. Pierwszy mój namiot w życiu to ojciec mi podarował, to był taki jak wiesz, coś między tipi a wojskowym namiotem z czasów wojny napoleońskiej. A śledzie, kurna, Śledzie, kole po aluminiowe, środku tak. i takie, wiesz, taka piramida, nie? Mhm. Na sznurek zapinana. Tak. No to jak już miałem ten namiocik, to już byłem boss, bo mogłem sobie wszędzie jechać, jak deszcz zapadał, to już się nie szukało, wiesz, tam jakichś noclegów czy czegoś, tylko mogłeś sobie spać normalnie pod dnem, żeby nie zmoknąć tak do końca, nie? Więc zjeździłem Polskę całą, no zjeździłem Polskę, poznałem ludzi, niektóre te znajomości do dzisiaj dzięki temu się utrzymują. W Białymstoku mam masę ludzi, których, wiesz, się zna do dzisiaj. Niektórzy się porozjeżdżali, 2 z tamtych czasów kolegów niestety już nie żyje. W różnych tam okolicznościach odeszli, tragicznych. No, tak ciekawy okres w życiu miałem, nie? Ciekawy okres. No, potem już tak nie pamiętam, jak to się potoczyło. Też się zrobiło tak tłoczno, bo to też taki okres, był taki okres, jak my się jeździli przez te 3 lata, to ta Polska też inaczej wyglądała. Było dużo takich kiepskich dróg na przykład, nie? Ale ja nie zapłaciłem nigdy mandatu, nigdy nie jeździłem jakoś szaleńczo ale zdarzało się, że tam przekroczyłeś tam troszeczkę prędkość i już byś miał mandat, ale policja jak zatrzymywała, to oglądali motor, pogadali z tobą i wiesz, no dobra, jedź, nie? Tylko uważaj, nie? Raz miałem sytuację koło Limanowej bodajże chyba, że no jak z filmu sytuacja, rozumiesz? Jak z filmu drogi Pekimpacha, kurde, nie? Kręta górska droga, deszcz mnie taki złapał znikąd, no jak w górach to się zmienia momentalnie, taka ulewa, ja już cały przemoknięty, skóry się miało, nie miałem wtedy tych takich przeciwdeszczowych, to też później sobie dopiero kupiłem w Niemczech taki kombinezon, żeby w razie czego założyć. Wiedziałem, gdzie chcę dojechać, bo tam jak jechałem w drugą stronę kiedyś, to tam zajechałem na obiad,
pyszne żarcie było i tam u nich noclegi były. I tak myślę, dobra, to lecę do tego miejsca i już koniec, tam się będę suszył, nie? I na tych zakrętach jechał przede mną autokar. I autokar, który jechał, nie wiem, 30 na godzinę, nie? A tu leje, wiesz, i nie możesz wyprzedzić, nie możesz nic, wszędzie ciągła, podwójna i wiesz, zakręty. I w pewnym momencie był taki bardzo długi łuk, gdzie wiesz, ja już jadąc jakiś czas widziałem do przodu na kilometr, że nie ma nic, wysunąłem się na lewo, żeby zobaczyć, czy tu czegoś nie ma i wyprzedziłem ten autokar. Wiesz, no 60 mogłem mieć i już mogłem go wyprzedzić, bo on jechał, mówię, 30-40 na godzinę. I zaraz po tym wyprzedzeniu zobaczyłem, że na lewo właśnie ten łuk tam się tak załamywał. Na łące daleko stoi jakiś samochód i takie ślady widać, że on po prostu z tej drogi pojechał w łąkę, kogoś wyniosło, normalnie na kołach stał. W połowie z szosy do tego stał radiowóz i tam policjanci przy tym gościu tam coś tego i ten zobaczył ten mój manewr, bo się nudził, zobaczył, że wyprzedzam i wiesz, i biegnie tu już. Biegnie, no i on tak był blisko, że nawet no głupotą już taką byłoby uciekać, nie? Może żeby było sucho, to może moja fantazja, no bo bym pomyślał, że mnie nie będzie z tamtej strony teraz zanim radiowóz ucieknę, no bo wiesz, nie? A to nie było, no wiesz, no taki, zjechałem na bok, byłem taki przemoczony, on do mnie od razu z pyskiem, no i dokumenty. Miałem taką saszetkę ze skóry uszytą, w której miałem, wiesz, książeczkę czekową, portfel, dowód osobisty, wszystkie te dokumenty, dowód rejestracyjny i w taką foliową jeszcze torbę zapakowane, żeby jak wszystko masz przemoknięte, to żeby to było zawsze suche, nie? I w tej skórzanej mojej kurtce była taka kieszeń od spodu. Mogłeś tam łatwo włożyć, ale wyjąć to było ciężko. I wiesz, ja taki przemarznięty, te ręce, wiesz, jak wyjąłem z tych rękawic, to czarne od tej farby, od skóry, sinę, i wyjmuję, wiesz, i zacząłem tak się szarpać, nie? Z tym, żeby wyjąć to wszystko. A on stał ode mnie, rozumiesz, tak, no na wyciągnięcie ramienia, nie? Taki strasznie nabuzowany, strasznie zdenerwowany na mnie. I wiesz, i ja szarpię, a on za broń. Chwycił broń, odpiął chwycił broń. I ja, mając tu prawą rękę, wiesz, byłem w takim szoku, jakieś, wiesz, to też takie działanie, no, podświadome, nie? Ja go lewą ręką policjanta na służbie chwyciłem za nadgarstek w momencie, kiedy on miał broń już w połowie wysuniętą z kabury, nie? I wiesz, do niego mówię, kurwa, co ty robisz? I to było na szczęście takie, wiesz, to taki zbieg wszystkich okoliczności, że on też tak jakby, to było dla niego takie to zaskoczenie, moja reakcja i że jakoś on też oprzytomniał i wiesz, uspokoił się, nie? I już zaczęliśmy tak rozmawiać i on się wytłumaczył, że tam mieli jakąś taką sytuację, nie on, ale ktoś inny z tego komisariatu z motocyklistami, bardzo jakąś taką niebezpieczną, że on się mnie bał, że ja nóż wyciągnę czy coś, nie? No i potem się przepraszaliśmy nawzajem, nie zapłaciłem mandatu też dzięki temu, bo zaraz przyleciał ten drugi policjant, bo to zobaczył, ale ten mówi w porządku. No, także no, sytuacja, powiem ci, no, ciekawa. Ja już, wiesz, nie czułem, że byłem mokry, że mi było zimno, bo to się zrobiło gorąco od razu. I to coś mi się tak, Maków Podhalański, Limanowa, gdzieś, wiesz, tamte tereny, chyba Limanowa, jacyś policjanci stamtąd byli. No i tam później się dowiedziałem, że rzeczywiście było sporo jakichś takich akcji, że wiesz, tam było też takie dzikie te tereny, góry, w Bieszczadach też 2 razy miałem jakąś taką rozmowę z policją, ze Strażą Graniczną, gdzie nic mi nie zrobili, w ogóle się nie czepiali, ale rozmawiali właśnie o tym, że były takie sytuacje jakieś tam, że wiesz, że jechało, wiesz, wielu motocyklistów i robili jakieś takie burdy, że pobili gdzieś tam policjantów, no bo wiesz, jedzie 10 motocyklistów, 2 policjantów zatrzymuje, no mówię, to lata 90, to była taka trochę wolna amerykanka. Tak. Więc takie akcje były, nie? No ale byłem, teraz też z głowy nie przypomnę sobie, bo no tu chyba Westlina to się nazywa, tam koniec jakby jest drogi, jest taka stadnina Hucułów, droga była taka jak ser szwajcarski, tak się jechało, asfalty z takimi dziurami,
się dojeżdżało do takiego szlabanu, gdzie tam zaraz była granica. Już był zakaz tam w ogóle wejścia, bo pas graniczny gdzieś tam blisko. I ta taka wysoka taka góra, której właśnie nie pamiętam nazwy, i był taki wydeptany szlak granią aż na szczyt, nam już mgła na końcu. I też oczywiście zakaz wjazdu, wszystko tego, no ale ja tam zajechałem, tak byłem z taką grupą, tam nie wszystkich za bardzo interesowało, z takim jednym chłopakiem pojechaliśmy, ale on się cykał. I mówi, nie, ty zaraz, bo tu zaraz nas aresztują, nie pojadę, nie. No ja co, no pojechałem tą ścieżką. Pojechałem ścieżką na samą górę. Pooglądałem sobie te widoki na tyle, na ile tam mgła pozwalała, no ale fajnie, tam takie fajne miejsce było w ogóle. Jakichś tam turystów się po drodze spotykało. Pomalutku sobie jechałem. Nie było też, nikt tam nie burczał do mnie, gdzie ty tu kurwa jedziesz, bo teraz to już by robili zdjęcia, nagrywali i potem puszczali, że jakiś ham jedzie na górę gdzieś tam po zakazie, nie? No i wjechałem na górę i jak wracałem, to patrzę, że jadą 2 motorki. I Straż Graniczna. Oni mieli takie Hondy XL 125 śmieszne. No i myślę, o kurde, no to będzie lipa, nie? Tu nawet, no myśmy tam mieli problem się minąć. No to dosłownie, wiesz, tak grań schodzi i ta ścieżka wydeptana. Tu trawa, ślisko, wilgotno, bo to jakoś po jakimś deszczu też było. No i ja myślę, no już koniec, no to pierdolą mandat. A oni tam, wiesz, też od razu, że tu tego motor i że jak ja w ogóle takim motocyklem, wiesz, Chopera Wjechałem takiego tutaj. miałem, Yamaha Virago 535, jak ja takim motocyklem w ogóle w takie miejsce dojechałem, nie? Że oni tu mają na tym enduro to czasami, wiesz, problemy. No i to taka to nie była przygoda. Też mnie puścili oczywiście tam bez problemu. Minęliśmy się. No, także tak się zwiedzało Polskę, no. Tak się zwiedzało Polskę. Miałem taką przygodę też, pojechałem na przykład do Nowego Sącza. Się mówiło, Nowy Sącz, tak naprawdę jakby w Starym Sączu był, ten zlot miał być. Nad Popradem taki ośrodek wypoczynkowy jakiś komunistyczny. I wjeżdżam tam, też koledzy nie mogli, tam miałem takich 2 kolegów, z którymi się jeździło, oni tam coś nie pasowało. Pojechałem. Wjeżdżam, tam nikogo nie ma. Chodzę, wyszedł jakiś w końcu tam stróż, czego ja tam szukam, no ja mówię, że na zlot przyjechałem. I mówię, to co, gdzieś w innym miejscu to jest, czy odwołany, czy coś. A to informacje mieliśmy tylko z takich z prasy motocyklowej, takiej nieduże były, takie wiesz, z ogłoszeniami i tam były zloty zawsze. A on mówi, nie, no mówi, to za tydzień. Wiesz, mi się daty pochrzaniły. Gdzieś przeczytałem, zapomniałem, przyszedł weekend, wsiadłem na motor i pojechałem, nie? No jak zajechałem, drugi koniec Polski, no to przecież żal teraz wracać do domu. Mam tydzień, to pojeżdżę sobie po tym. I ja tam, wiesz, no to Zakopane, w którym byłem w dzieciństwie z ojcem, jako mały chłopaczek, Zakopane, tamte okolice, objechałem, rozumiesz, potem gdzieś tam aż pojechałem w ogóle całym południem do Strzegomia, bo tam miałem rodzinę, żeby przy okazji ich odwiedzić, bo stamtąd bliżej niż ode mnie. Także masę się kręciłem, nie było żadnych nawigacji. Miałeś atlas, lepszy, gorszy i wiesz, gdzieś tam spakowany, jak deszcz pada, no to też pozawijane, nie mogłeś tego rozwinąć, musiałeś gdzieś wjechać na jakiś przystanek, tam sobie pootwierać, popatrzeć, gdzie jesteś, wiesz, Zapamiętać i gdzie dalej. dalej jechać. I tak trafiłem, no ten Śląsk to straszny był. Ten smog taki wtedy i tak w nocy wjechałem już, Rybnik czy coś takie, taka strasznie czarno, wiesz, i ten dym i tam mgła. Jak lampa gdzieś świeciła, to jak na starych filmach, tylko taka śmieszna łuna, nie ma, że ulicę masz całą, wiesz. No i tam jeżdżę, no nie mogę w ogóle trafić, nie? Nigdzie, już tak się załamałem, już miałem w ogóle na jakimś przystanku, myślę sobie, będę spał, karimatę położę na masce i do rana, bo tu traciło się w tej mgle w ogóle orientację, nie? I tak siedzę tam się rozglądam, zastanawiam i tak w tym oświetleniu, wiesz, tam takim mrocznym, coś przejechało, motocykl, nie? Ale widać taki potężnie długi, wiesz, taki, wtedy też były takie czasy, że pełno było takich, wiesz, tych samów, masę fajnych bardzo konstrukcji ludzie robili, wiesz, takich Mad Maxów, nie? No to ja, wiesz, szybko tu odpalać, kurde, i gonić tego typa, nie?
A on zawrócił też, bo zobaczył, że motocykl stoi. Mimo, że to noc, coś. I wiesz, ja tu dojeżdżam, a on z tego zakrętu wyjeżdża do mnie już, nie? I wiesz, do tego pogadaliśmy, mówię, że mnie wyprowadził w ogóle z tego. Miał ten motocykl zbudowany na jakiejś skrzynia biegów jakiegoś Ruska, tam Dniepra, Urala czy Emki. Silnik był z Zaporożca, V4. Długie takie te lagi, wiesz, no potężne kierownice, no typ taki też, wiesz, kurde, no niesamowite spotkanie w tej mgle. Nigdy w życiu się nie widzieliśmy wcześniej, ani później. I wiesz, i to taki właśnie temat, nie, że on sobie przejeżdżał, no ja bym go tam może dogonił, bo on tam jechał sobie tak du. Ale on też kątem oka mnie zobaczył, że stoi motocyklista i zawrócił, żeby tu podjechać. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. I dlatego w międzyczasie już tak straciłem tą chęć do jazdy gdzieś w trasy. Bo ten klimat się zmieniał. Już na te zloty ostatni rok to bydło takie przyjeżdżało, wiesz. Masę ludzi takich, że wiesz, kupa kasy, kupi se motor. Nie było tego klimatu w ogóle, nie? Na drodze zrobiło się już coraz bardziej niebezpiecznie, bo momentalnie wzrosła ilość samochodów w Polsce. I ludzie zaczęli jeździć też tak bardziej agresywnie, bo jak się jeździł Fiatem, Żukiem, to sobie jechał. Ale jak z tego Fiata przesiadł się na jakieś stare Audi, to on się uważał za pana. Takie chamstwo się zaczęło na tej drodze robić. I mnie to zraziło na tyle, że wiesz, przestałem jeździć, wiesz, jakby po Polsce, nie? Potem jakieś tam motocykle się zmieniało tu, żeby jeździć w koło komina tylko, nie? Ale już mnie nie ciągnęło w takie właśnie jeżdżenie, że za ciasno, za gęsto mi się zrobiło, nie? Plus te towarzystwo, takie właśnie, że naprawdę kiedyś to się wszystko na drodze spotykało, pomagało, nie wiem, no cokolwiek, jakaś taka życzliwość. Na tych pierwszych jakichś takich zlotach, tam nikomu nikt nie kradł, nikt nie pilnował tych motocykli. To potem się zmieniało oczywiście na coraz gorzej, nie? No i no tak mnie odrzuciło, nie? Od tego środowiska, ale z tymi starymi wszystkimi, których się pamięta, no to mówię, się spotykamy z niektórymi tam gdzieś sobie popiszemy, gdzieś tam, bo też niektórzy daleko już żyją. No także tak. No i taki wolny duch Maciej sobie jeździł. No i skąd tutaj kurna nagle Highland Cattle i kurczę, słuchaj, no jak, i program telewizyjny, w życiu ma się ale też... bo jesteś takim outsiderem, no to, Tak. to raczej widać, że... I mnie to wiesz, ja wróciłem do zwierząt właśnie dzięki ojcu, no bo jak ojciec zachorował, ja wtedy jeszcze tam jakieś działalność taką miałem, taką firmę ogrodniczą, też mnie państwo oduczyło od prowadzenia działalności w Polsce bardzo szybko. No i musiałem się opiekować ojcem. Jakby byłem uwiązany, ale wtedy jeszcze tych zwierząt nie miałem. Już może miałem psa, sukę taką owczarka niemieckiego, nie pamiętam. Czy to już było? Kota się zawsze miało, bo koty były takie niezależne, że wiesz, jak cię nie ma tydzień, czy miesiąc nawet, bo miałem takie, sobie to poradzą. on sobie i zawsze wracał i był, nie? Natomiast z psem to trudniej, nie? Rozmowy ostateczne. Rozmowy ostateczne na kanale Bez Stołku. Zapraszamy.